Partnerem odcinka jest marka Jopro, producent pysznych, wysokobiałkowych produktów jogurtowych. Chcesz wygrać spotkanie z Carlosem Alcarazem? Kliknij link w opisie pod filmem. Witamy serdecznie, to jest 5 lipca, kończy się pierwszy tydzień Wimbledonu i do tej pory jest jeden Polak dalej i trzymamy kciuki, bo Hubert właśnie za chwilę zacznie czwartego seta, ale to podcast oczywiście Trzeci Serwis, Lexidor, bo jakże mogło być inaczej. Dobry wieczór, Lechu. Dobry wieczór, witam Was, witam Ciebie. Witamy Was serdecznie, od razu na start łapa w górę i subskrypcję, kto jeszcze nie subskrybuje, bo dzisiaj tematów jest bardzo dużo. Podsumujemy sobie cały tydzień, też już wybiegniemy, bo liczymy, że Hubert jednak awansuje do tego ćwierćfinału. No chcieliśmy tak wejść po trzecim secie, no ale Hubert te inne plany miał i jednak Sztruf powalczył i wygrał tego seta. Zobaczymy, jak będzie w kolejnym. Także zadawajcie pytania na czacie, będziemy się do tego odnosić. No i co, Lechu? Może tak na wstępie, na szybko, jeden Polak na razie zostaje dalej. Tak się rozpędzimy spokojnie. I co ty na to? Jakbym ci powiedział, że tym jednym Polakiem będzie w ogóle Hubert Hurkacz na tym etapie, to byś był bardzo zdziwiony, czy tylko trochę zdziwiony? Wiesz, patrząc jaką mieliśmy ekipę od początku turnieju, po paru dniach, po 2-3 dniach ja liczyłem, że Świątek i Hurkacz będą szli w takiej troszkę tenisowej małej wojence korespondencyjnej, bo akurat grali naprzemiennie, Iga wczoraj, dzisiaj Hurkacz i myślałem, że tak będą wojować i trochę dłużej to potrwa, że przynajmniej ta dwójka zostanie do poziomu ćwierćfinału, to takie minimum zakładałem. Czy drugi tydzień? Drugi tydzień tak, ten drugi tydzień różnie ludzie interpretują. Czasami czwartą rundę, czasami, to wszystko zależy od tego, gdzie grasz. No, Hubert ma 2-1 w setach, tak jak powiedziałeś, jest na dobrej drodze. Kawałki meczu widziałem, czekaliśmy z rozpoczęciem programu na to, żeby skończył. Nie udało się. Sztruf nie gra jakiegoś wybitnego tenisa, ale też powiedzmy sobie szczerze, że Hubert, on jest daleki od optymalnej formy, bo to nie jest taki Hubert Hurkacz luźny i swobodny. Są tam dołki, górki, czasami widać po jego mowie ciała, że ten tenis jeszcze nie do końca jest taki, jak on by sobie życzył, ale dopóki wygrywa, to jest taka stara tenisowa prawda. Dopóki wygrywasz, nie ma znaczenia styl, nie ma, wiesz, bo to nie jest jazda figurowa, tu się nie rozdaje ocen za styl, ani skoki narciarskie. Dopóki wygrywa, nie ma znaczenia, bo z każdym takim zwycięstwem Hurkacz, nawet jak zaczął ten turniej i nie miał zbyt dużych oczekiwań, to tenis jest właśnie taką grą, że na podstawie kolejnych spotkań, kolejnych meczów, gdzie grasz taką drogę przez mękę, gdzie wiesz, no nic ci się nie układa, to bardzo fajnie można sobie dobrą formę zbudować. I kto wie, może okaże się, że jak przeskoczy tego Sztrufa, kolejne mecze, mówię kolejne, bo myślę, że to chciałbym bardzo i nasi widzowie pewnie też, żeby to nie był jeden mecz, tylko żeby to były przynajmniej 2 mecze. I tak właśnie ten tenis jest skonstruowany. Długi turniej możesz zacząć w słabej formie. Jak przejdziesz jeden mecz, wiesz, taki ciężki, gdzie nic się nie układało, bronisz jakiś set boli, mecz boli, to budujesz się mentalnie, to jest raz. A 2, ten tenis się gdzieś dociera. A to forehand zaczyna, który nie szedł, a to serwis zaczyna funkcjonować fajnie, gdzie się nic nie zgadzało. Także ten tenis jest i trochę tak wybiegając do przodu, tak myślałem trochę o Świątek, wiesz, że tak będzie. No, tak się nie stało, ale do tego dojdziemy. Podejdziemy. Tak. Ja spoglądam jeszcze na mecz Hurkacza, to jest telewizja na żywo, można powiedzieć, no i jest fizjoterapeuta wezwany, tak, jeśli chodzi o Huberta, chodzi o plecy, ale miejmy nadzieję, że zacznie. No, jestem przekonany, że zacznie tego czwartego seta i będziemy się temu przyglądać. Jopro, przypomnimy? Tak. Przypominamy, że partnerem programu jest marka Jopro, producent wysokobiałkowych produktów jogurtowych, bardzo pysznych. Sprawdzaliśmy i możemy to potwierdzić. I nie zapominajcie, że Jopro też jest organizatorem loterii, w której to loterii można spotkać ambasadora Jopro, a ambasadorem jest nie byle kto, bo Carlos Alcaraz. Link w opisie pod programem i jeszcze tylko powiem, że
po spotkaniu z Alcarazem te zadane pytania. Gdyby się komuś udało z naszych widzów, to fajnie by było, tak? Żeby promocja w naszym programie spowodowała, że któryś z naszych widzów wygrał taką loterię. Trzeci serwis trzeba To dać. od razu drukujemy. Ciebie już nie pytam, jakie pytania byś miał dla Alcaraza. Na pewno bym wiele znalazł, chciałbym się spotkać z taką postacią, ale wy, drodzy widzowie, macie taką szansę, także zachęcamy do udziału w konkursie. Pytacie, czy wyrobimy się do meczu Brazylia-Norwegia? Taki jest plan. Taki mamy plan. Więc tak. wiemy, że jest mundial, obserwujemy. Do meczu Meksyk, Anglia na pewno się wyrobimy do drugiej. Także tego możecie być przekonani. Ale myślę, że pozwolę sobie pójść po kolei, jeśli chodzi o te występy Polaków. Będziemy zerkać do mecz Huberta i przejdziemy do tego dania głównego, jak się też zbierzecie. Chociaż nie ukrywam, że pierwotny plan był, że spotkamy się w poniedziałek po meczu Ligi Świątek. Ale już drugi raz tak planujemy i Coś nam nie idzie. życie pisze swoje scenariusze. Ale może na sam początek Maja Chwalińska, bo to jest historia z nieba do piekła, tak kolokwialnie mówiąc. Taka historia, gdzie ja też jak oglądałem ten mecz, tą feralną piłkę meczową z Manaczają z Sawanką, no to aż się nie chce wierzyć, że z takiej historii po Rolandzie Garrosie masz piłkę meczową, doznajesz kontuzji i przegrywasz to na pełnym dystansie. No to jest sport w czystej postaci. Jak mnie ktoś zapytał, jak wygląda sport, to bym właśnie pokazał tę historię. Jak ty podchodzisz do tej sytuacji? A może Maja tu się zachowała nierozsądnie i biorąc pod uwagę, że chciała ten mecz kończyć? To znaczy, wiesz co, ten medal akurat nie ma klasycznie 2 stron, tylko przynajmniej 3 strony są całego tego medalu związanego z meczem Mai, bo kontuzje i przypadkowe takie właśnie takie poruszanie przypadkowe, jakieś wypady, czy upadki, czy poślizgnięcia się, to jest wpisane na stałe w scenariusz turniejów rozgrywanych na trawie. No to zaczęło się, pamiętasz, od Mboko. No Hubert też. Ale Hubert się rzucił. Tak, Hubert się rzucił, potem wstawał z takiej pozycji, że to kolano nie wytrzymało. Ale to ta historia najnowsza. No, jest Mboko, dziewczyna młoda, sprawna, silna, która ma apetyt na rzeczy wielkie. Robi półszpagat na korcie, pachwina i już dziewczyny nie ma. To chyba z meczu akurat z Pliszkową miało miejsce, z tego co pamiętam, w Queen's Clubie. I tutaj można się zastanawiać nad jedną rzeczą. Czy gdyby Maja rozegrała coś na trawie, jakiś jeden turniej, kilka spotkań, to miałaby trochę większe pojęcie o tym, co może ją spotkać przykrego. Bo to jest zawsze tak, ja akurat tak się składa, że na przestrzeni ostatnich 2 tygodni, wyobraź sobie, że byłem w naszym cudownym Michałówku u Wojtka Pietrzaka, właściciela najładniejszego klubu tenisowego w Polsce, śmiem twierdzi, bo to korty trawiaste. No to utrzymanie tego w Polsce to nie jest prosta Piękny sprawa. obiekt i trawa utrzymana naprawdę na doskonałym poziomie. Tam się rozgrywa ITF juniorski, ludzie nie wierzą w ogóle, że taka impreza jest rozgrywana, bo z reguły to jest jeden turniej w Roehampton przed Wimbledonem i koniec. I jak usłyszeli młodzi zawodnicy, że w Polsce jest rozgrywany, to nie wierzyli, wiesz, przysyłali maile, że to jest niemożliwe, że to jest jakiś fake albo coś w tym stylu. I rzeczywiście ta trawa, ja grałem na trawie dużo, za młodu przede wszystkim. I jak szedłem tak, wiesz, A jaka była twoja ulubiona nawierzchnia? Wiesz co, Tak, off topic, znaczy, dygresyjnie. wychowany na korcie ziemnym jestem, więc to siłą rzeczy ten kort ziemny, wiesz, wyssany z mlekiem matki w pewnym sensie. Natomiast na trawie dawałem sobie dobrze radę, wiesz, i bardzo, bardzo lubiłem grać. Natomiast no właśnie są specjalne buty, trochę zmienia się technikę biegania, biegamy mniejszymi krokami, szukamy takiego dobrego podparcia, żeby równowaga była zachowana. A ta sytuacja Mai ewidentnie było coś, czego nigdy nie przewidzisz, ale musisz zakładać. Z tym, że no nie da się przeciwdziałać. Jak już takie mechanizmy wchodzą w poruszaniu się w grę, to możesz tylko liczyć na łód szczęścia, że ta noga się zatrzyma trochę wcześniej niż się zatrzymała u Mai, że ona tam będąc daleko nie ma wpływu na to, jak kostka się układa, bo wiemy, że nie wyglądało w pierwszej fazie, że chodzi o podkręcony staw skokowy, a jednak się okazało, że taki szybki, mały myk staw skokowy wykonał i to gdzieś coś tam pękło. I wracając do tematu, to wydaje mi się, że jednak byłoby dobrze, gdyby taki jeden turniej Maja zagrała. Bez względu na wynik, bo wiesz, były głosy, że musiała odpoczywać, że to, że tamto. Czy czekała powiedzmy na informację coś dziką kartą? Czekała na informację coś dziką kartą, dokładnie. Z tym, że pamiętasz, tu rozmawialiśmy, że w tym momencie, gdyby tej dzikiej karty nie było,
To warto to byłoby coś zagrać. nie, to musiałaby grać kwalifikacje. Musiałaby zagrać 3 mecze i wtedy prawdopodobnie to zyskałaby to granie, to którego nie było. No Bo tak, wiesz, i to by nie było dyskusji, jeden tak. mały taki mecz pokazowy z Magdą Linet przegrany, tam nawet ciężko było dowiedzieć się, jaki był Nawet wynik. transmisji Wiesz? nie było, gdzie można Nie, było to odpalić. o transmisji to w ogóle zapomnij. Ciężko było, wyniku szukałem, słuchaj, cały dzień i nigdzie nie mogłem znaleźć. Tam ten nazwijmy go sparring, taki pokazowy sparring, Maja przegrała, ale wiadomo jak tam się gra. No, tam się gra tak, że nie ryzykujesz nic. Jak masz pobiec, to nie idziesz. I potem przychodzisz na kort, gdzie siedzą ludzie, gdzie jest duży obiekt. Przeciwniczka, marzenie. Mówiliśmy o losowaniu. To minimum takie dla Mai w tym turnieju to była Muchowa w 3. rundzie. No i Sawanka właśnie z Muchową odpadła. No o to chodzi. Ona tam miała święty obowiązek zagrać. I tak by było, gdyby nie ta kontuzja. Potem okazało się, że jeszcze do tego wszystkiego z nerwów, bo to chyba na tle nerwowym bardziej, takie, zaczęły łapać małe skurcze, jakieś takie... Ona mówiła, że nigdy nie czuła, że całe No właśnie, ciało ją boli, ale tak? od razu się przypomina Alcaraz z Dżokowiczem, z Roland Garros. Pamiętasz, jak on szedł sztywny, jedna noga sztywna, druga sztywna, Niesamowite ręka. to było. Nie wiadomo, jakiś taki półparaliż go złapał. Wiesz, nie wiadomo było, czy on udaje, czy on rzeczywiście jest na ostatniej prostej. Naprawdę jest sytuacje ciężkie. Z tym, że tutaj, w tej sytuacji, bo tam było 6-1, tak, 5-2 i piłka meczowa. I uciekła ta noga. Sytuację, nie wiem, czy widziałeś tak na żywo. Ja widziałem akurat, jak tej ta noga sytuacji odjechała. Nie widziałem i trochę nie ukrywam, że zlekceważyłem tę końcówkę. Tak? Już Już myślałeś, że jest po tak. meczu, tak. A ja patrzyłem, bo ta trawa lubi sypnąć niespodziankami, o których zresztą powiemy, bo tych niespodzianek jest mnóstwo. Drabinka dolna wysiepana, można I zobacz, powiedzieć. w tej sytuacji znalazłoby się kilka, jak nie kilkanaście dziewczyn. Mamy 6-1, 5-2, wracamy do równowagi, tak, bo mecz był przegrany, jest interwencja fizjoterapeutów i znalazłoby się kilka, jak nie kilkanaście dziewczyn w okolicach 1,80 m, serwujących mocno, z samej ręki, bez użycia nogi i mogłoby ten mecz wyserwować. No i widzisz, i tutaj niestety Maja ze swoimi warunkami fizycznymi próbowała grać tak, jak gra normalnie, co się okazało, no... Przełamała na początku trzeciego seta no jeszcze, tak, tak? Ale to chyba ona to dobrze chyba zinterpretowała, że przeciwniczka musiała się dostosować do tych nowych warunków, że No, Maja nie gra na 100%. dokładnie, No i się dokładnie. dostosowała, już to nie było co. Czasami zbierać. łatwiej jest właśnie grać z pozycji takiego, jak to się mówi w kolarstwie, kulawego czmiela, a tu akurat chodzi o ludzi, którzy się wożą, nie pracują. Natomiast widzisz tego rannego przeciwnika, widzisz, że utyka, widzisz, że nie biega, chcesz grać tak, żeby on właśnie biegał jak najwięcej, wkrada się nerwowość, psujesz jedną, drugą, trzecią, potem już się... Zwieraj w Australii, tak? Panika, tak, No, właśnie. idealny Z przykład. Alcarazem to jest dokładnie ten mecz. A wystarczyło trochę się uspokoić, trochę opanować nerwy i byłoby okej. No tak czy inaczej, tam było takie stwierdzenie, że ja nie do końca chciałem się w to wierzyć, bo to nie wiem, czy może ktoś źle przetłumaczył z konferencji jakieś słowa, że Maja mówiła, że trochę duży kort, ta publiczność, ta sytuacja, ale to przecież jak schodzisz z centralnego kortu Roland Garros przy 15 000 ludzi, nie grasz półfinał, finał, to żaden kort nie jest dla ciebie niespodzianką. To już zostawmy. Ale duże rozczarowanie, tak może Znaczy to puentując? nie, wiesz co, to byłoby Z rozczarowanie. perspektywy takiego nawet czasami niedzielnego kibica, który chciał tą historią jeszcze żyć. A tu takie brutalne zakończenie. W taki sposób przy piłce meczowej, tak? Wszystkie piłki możesz przegrać, tylko nie meczową. No tak? oczywiście, tak. No, ale tu wracam do tego, że można było z maksymalnym ryzykiem, kiedy ta stopa, ten staw skokowy był już zabezpieczony, można było stanąć, można było uderzyć, coś właśnie zamknąć oczy przysłowiowe, jak to się mówi, i trochę na wariackich papierach próbować to zagrać, ale nie w przypadku Mai. Nie w przypadku, bo Maja, jej tenis polega na pracy, na cierpliwym graniu, na wybijaniu z rytmu. Ona nie gra na strzał na 1-2 uderzenia, bo nie ma warunków fizycznych. Więc tak jak powiedziałem, no, gdyby to Rybaki naskręciła nogę i zabandażowaliby ją, wiesz, zatejpowali jak gips, no to by stanęła 184, skróciłaby zamach i z samej ręki by pacnęła tak jak w Ewentualnie siatkówce. dropshotami to trochę spróbować Znaczy nie, porozrzucać, to sam serwis, bo pamiętaj, że miałeś jeden serwis i potem jeszcze drugi serwis. A tu się ani jeden, ani drugi nie udało tego domknąć. A Maja ambitna, wiesz, też od razu były pytania, czy ten trzeci set
był potrzebny. No i właśnie jak myślisz? Znaczy, to jest już decyzja samego zawodnika, bo zawodnik zna swoje ciało, wie, że jeżeli na przykład jest pachwina czy mięśnie brzucha, co jest nie do uratowania, nie ma szans. To się może tylko pogłębić tak, że będziesz miał 3 miesiące z głowy. I większość zawodników żegna się po pierwszym gemie trzeciego seta. Podchodzi do siatki, żegnają się, mówi sorry, ale nie gram dalej, bo to grozi poważną kontuzją. Widocznie Maja tak dobrze miała tą kostkę otejpowaną, zablokowaną, bo to polega na tym, ten taping kostki dobry, a tam są przecież sami specjaliści, najlepsi światowej klasy, więc na pewno to zrobili dobrze i taki taping powoduje, że kostka jak w półgipsowym opatrunku, w ogóle wiesz, nie skręci się na bok i możesz biegać śmiało. Pytanie tylko, czy będzie cię bolało, czy nie. I widocznie nie odczuwała na tyle bólu, że była gotowa się poświęcić i próbować zagrać, bo też sobie zdawała sprawę, że to jest jej życiowa szansa. No przecież myśmy nie zakładali niczego innego, tylko mecz z Muchową i ja już szykowałem się na ten mecz z Muchową, chciałem zobaczyć jak Maja tymi swoimi specjalnościami, tu slajsik, tam wiesz, ta lewa rączka, tu skrócik, czy Muchowa, która jest momentami, widzieliśmy jej nie jeden bardzo mecz. dobrej formie. Ona jest w dobrej formie, ale z takimi zawodniczkami jak Maja czasami robi się kłębkiem nerwów i nie bardzo wie, co się dzieje. Jak ktoś gra ładnie, fajnie, rytmowo, dobry tenis, tak jak mniej więcej no, takie zawodniczki jak Krejcikowa, bardzo akurat Muchowej leżą. Natomiast taka zawodniczka jak Maja, no to trzeba poprzestawiać swój tenis. No ale tego już się nie dowiemy, bo już jest po zawodach. Słuchajcie, prawie 500 osób jest z nami, właściwie ponad 500 osób, więc zachęcamy do stawienia łapki w górę. Cieszymy się, że w ten niedzielny wieczór jesteście z trzecim serwisem. Miejmy nadzieję, że dzielicie ekran na pół, tak? Czyli jak już oglądacie Huberta i słuchacie nas, to jest idealne rozwiązanie na ten wieczór, a my idziemy dalej. No bo chciałbym jeszcze z tobą mówić też inne polskie wątki, zanim przejdziemy do tego klubu programu. No Kamil Majchrzak i Zakary Swajda. No tutaj jestem rozczarowany, nie ukrywam, bo te 2 sety ostatnie właściwie wyglądały tak samo i ten Swajda też nie był w pełni, mam wrażenie, sprawny, tak? Ale jednak na tyle potrafił porozrzucać Kamila, że no dwa przełamania na początku tych 2 kończących setów i jednak 3-1 i Swajda przeszedł dalej. 3-2 właściwie, tak, 3-2. To Tak. też warto Powiem ci, dodać. ja zawsze biorę pod uwagę, bo Kamil to już jest bardzo doświadczony zawodnik, tam 30 lat na karku. Kariera wyboista, to wiemy, swoje przeżył i zawsze trzeba brać pod uwagę to, co w pierwszym wywiadzie, w takich emocjach na gorąco on mówi. Bo jak jest młody zawodnik, niedoświadczony, tych wywiadów mało udzielał, to czasami różne dziwne rzeczy opowiadają. Natomiast Kamil, dawno nie widziałem, żeby był tak zirytowany, tak wkurzony wręcz i na siebie był zły, bo tam takie padło jedno zdanie. Rzadko to słyszymy z ust kogokolwiek, czy Nowaka Dżokowicza, czy jakichś innych tenisistów, tenisistki. Powiedział, z reguły to ja jestem sprytniejszy od rywali i to ja gram tak, że oni mają trudne życie ze mną. A tutaj narzekał na siebie, na podejście, na 2-3 rozwiązania, które ustawiło tak, a nie inaczej mecz. I rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić, bo byśmy stawiali przeciwko zapałki, przeciwko dolarom, że on tego Swajdę przeskoczy. Szczególnie przy wygraniu tiebreaka w trzecim secie na 2-1. No właśnie, tak. To mówię, okej, nawet jak odda seta, no to dobra, przegrupowanie, wchodzimy w trzeci set. I też, że widziałem, od razu mi się rzuciło, co Kamil właśnie napisał na X-ie. Niektóre porażki bolą bardziej niż inne i ta zdecydowanie jest jedną z nich. Uwielbiam tu być, rywalizować na tych kortach i wrócę. Dziękuję za całe wasze wsparcie. Niektóre porażki bolą bardziej niż inne i ta zdecydowanie jest jedną. No ta była naprawdę bardzo bolesna, bo jeżeli by spytać Kamila, czy akurat gra ze Swajdą na tym poziomie turnieju, no on to bierze w ciemno. Też na trawie. Tak, na trawie. Tym bardziej, że poprawił wyjątkowo 3 elementy. Serwis pod trawę, potrafił troszkę zrekonstruować swój ruch, właściwie zmodyfikować, lepsze określenie. Ten jego backhand kąśliwy, taki niski kozioł, wredny nieprzeciętnie. No to ci co z nim grali, to musieli szorować kolanami po ziemi, żeby to odegrać. Lepsze wyważenie woleja, lepszy timing w ataku. Już nie chodził tak na zasadzie, wiesz, pójdę, zobaczę, co się wydarzy. Już był to taki atak wielokrotnie przemyślany, fajniejszy w odbiorze dla widza i dla tych, kto się znają na tenisie troszkę bardziej. Więc tym bardziej taka porażka boli. Zastanawiałem się,
czy ten debel z Karolem Drzewieckim poprzedniego dnia, długi, 5-7, No tak. 7-6, 7-6 do tyłu, mówię wynik, bo to jednak mówi się, a debel mało biegania. No nie do końca, bo jednak tył przód, akcje wolejowe, Głowa. tempo, głowa, tak, czas spędzony na korcie. To jednak, mówiąc kolokwialnie, te nogi się ubijają. To nie jest tak, że to jest jakiś spacerek, wiesz, po Londynie wzdłuż Tamizy z żoną pod rękę na zasadzie relaksu. Nie, to jest jednak cały czas obciążenie i cały czas te nogi pracują. Cały czas walczysz, żeby się nie przewrócić. Obciążone są te przewodziciele, odwodziciele, kolana i tak dalej, a kolano wiadomo, że z kolanem Kamila, był kłopot, więc na pewno ja nie mówię, że to przez ten debel, bo to byłoby trochę nie fair w stronę grających. Natomiast na pewno nie pomógł, gdyby ta świeżość została singlowa tak zwana, czyli mecz, przerwa, to na pewno by to trochę inaczej wyglądało, bo też takie miałem wrażenie w tym 4-5 secie, jakby Swajda miał trochę jednak więcej w tym akumulatorze, wiesz, tenisowym. Ja mam wrażenie, że zaczął ryzykować bardziej. I przy tych problemach zdrowotnych po prostu trochę zaczął strzelać i mu zaczął wpadać. No to też jest, wiesz, to też trzeba brać pod uwagę, że taki zawodnik jak Swajda, gdyby przegrał z Majchrzakiem, który już pokazał, że na trawie potrafi, turniej, No, Hertognem Busch. o grani z pierwszej dziesiątki, 3 ludzi po kolei, to jego porażka z Swajdy nie byłaby niczym dziwnym i nikt by mu złego słowa nie powiedział. I właśnie dlatego, że ma takiego, a nie innego gracza z drugiej strony siatki, on sobie ryzykuje, jak ma dobry dzień, ma trochę szczęścia, to trafia. A Kamilowi w tym momencie gra się dużo ciężej, bo widzi, że tamten z drugiej strony siatki, no może nie położył przysłowiowego krzyżyka, ale gra sobie tak, że nie do końca mu tak, wiesz, bardzo zależy i te role się zamieniają. Kamilowi zależy bardzo, on nie ryzykuje, bo wie, że on jest tu faworytem, on musi wygrać. W teorii, prawda? Pojawia się presja. Pojawia się presja, tamten szaleje, trafia i wiesz, i tak się zamieniają się te role. Swajda dostaje luzu, swobody, a Kamil się robi coraz bardziej sztywny. Stąd te pomysły nie najlepsze, takie szukanie dziwnych rozwiązań i bardzo mi się podobała ocena Majchrzaka po meczu, taka samokrytyka. Nie to, żeby zaraz miał sypać, wiesz, popiół na głowę, no bo to nic z tych rzeczy, tylko bardzo trzeźwo, fajnie to ocenił. Zachowałem się nie tak jak trzeba, zawsze to ja jestem mądrzejszy, a tym razem się okazałem, no nie tym mądrzejszym, tylko tym drugim i żałuję to, co cytowałeś, przecież No tak, bo nigdzie nie ma takich pieniędzy, takich punktów jak w Wielkim Szlemie. No gdzie robić te takie skoki on bronił rankingowe? 4. rundy, O to tak? chodzi, Zeszłego o to sezonu. chodzi. Czekał ten w 3. rundzie ten Deminor, więc idealna szansa na Oczywiście. taki rewanż z strony Australijczyka za Ertokiem Bosch. Bardzo ciekawy ale mecz też czekał. sprawa otwarta, No otwarta, pewnie. bo Deminor nie jest zawodnikiem, który serwuje 50 asów, nie ma strzału z forehandu, nie biega do siatki jak jego rodak Pat Rafter kiedyś, gdzie tam jest wirtuozeria w grze z powietrza. Spokojnie sprawa otwarta. Nawet można powiedzieć, ze względu na to, co się działo niedawno, byśmy postawili 55-45 na Majchrzaka, bo jednak już raz ograny zawodnik w takim krótkim odstępie czasu, to ta przewaga mentalna zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest. A ja oglądałem końcówkę tego meczu, właściwie przy 1-1 włączyłem i było widać, że Swajda ma coraz większe problemy zdrowotne. I po prostu już odpuścił trochę te 2 następne sety, a Deminor sobie poradził i po prostu wykończył tego Swajdę i Deminor gra dalej. Hubert Hurkacz 3-2 dla Strufa w 4. secie. Kto serwuje, mi powiedz. No teraz serwuje Hurkacz, No, także jest to jest okej. po 3. Szansa na po 3. Słuchajcie, czytam, co piszecie na czacie. Tak, Zakary Swajda, super zawodnik. Kuba Damasiewicz też ci wtóruje, Lechu, że ten debel to mógł być tutaj przysłowiowy gwóźdź do trumny, tak, dla Kamila, ale no nic, czekamy, co będzie dalej. No i co? Myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy przejść do tematu głównego. Ale jeszcze panie mamy, słuchaj, to może... Że chcesz od Sabalenki, teraz Osaką? Znaczy nie, od naszych pań. A, że Od Magda naszych Linet, pań, Mira tak. Andrejewa jeszcze, Tak, dobra, tak. czyli budujemy napięcie. Budujemy napięcie, tak. No, co do Magdy Linet, no nie można mieć chyba zastrzeżeń, tak, że wychodzi na Mhm. zwyciężczynię Roland Garros 5-7, 4-6. No masz poczucie, że dało się tam coś więcej zrobić, bo ja tak chyba nie bardzo. No widzisz, i tu się z tobą nie zgodzę, dlatego Okej. że dawno nie widziałem tak rozdrażnionej i tak złej na siebie Magdy Linet, jak w tym meczu z Andrzejewą.
Pamiętaj, że Magda ma Agnieszkę Radwańską w obozie i Marka Galarda i tam są takie narady na pewno, fajne analizy mają miejsce, ustalanie taktyk, też patrzenie na to, co się działo w poprzednich turniejach. Nierzadko ogląda się mecze rywalek. Przy tej technologii, przy tych wszystkich możliwościach, wiesz, playerach, nie playerach, maksach, nie maksach, można sobie takie mecze w każdej chwili odtworzyć. I widać było po sposobie grania i po mowie ciała Linette, że ona czuje, że ten mecz jest do wygrania. To po pierwsze. Poza tym tak, Andriejewa po Roland Garros, blamaż z Aleksandrową. Pisano blamaż, tak, bo mistrzyni. Nie do końca. Nie do końca. Aleksandrowa grała na zasadzie kompletnie nie ma nic do stracenia, a że ma bardzo płaską, szybką, niską piłkę, to nieograna na trawie Andriejewa, bo ona też nic nie zagrała, nie mogła po prostu nadążyć. Akurat widziałem ten mecz, bo byłem ciekaw właśnie, jak ona sobie poradzi. Jak bez adaptacji na trawie, tak troszkę... Z marszu? Tak, z marszu i tak trochę chciałem sobie, wiesz, postawić chwalińską w tej sytuacji Andriejewej, bo jednak trawa jest bezlitosna i tam bez ogrania to jest ciężko. I ona była momentami bezradna, tam nawet pachniało bardzo wysokim wynikiem, bo tam 4-0 było chyba dla Aleksandrowej, trochę się Andriejewa zreflektowała i wróciła na dobrą ścieżkę, ale jej zabrakło, bo już nie dogoniła. I widziałem, że Linette, gdyby miała trochę spokoju, gdyby nie widziała, nie czuła tej szansy w głowie, bo miała strasznie... Wiesz, Magda zachowuje się zawsze na korcie bardzo, bardzo fair, bardzo elegancko. Ma tam takie momenty, jak ją już krew zaleje do końca, to czasami rzuci rakietą, ale to bardzo rzadko. A ja widziałem, ona się odwracała, kamery oczywiście są wszędzie i po mowie ciała i po ustach można było wyczytać, że ona kleła jak szef w tym meczu. A jak Magda się zachowuje w ten sposób, to ona wie, że jej mecz ucieka. I powiem ci, miałem niedosyt, jak sama Linette, ona miała potężny niedosyt. Ona była tak zła, wręcz zdruzgotana, bo ta Andriejewa była do ogrania. Ona to czuła na korcie, ona to czuła, że te zagrania Andriejewej, czy ten potężny serwis, czy jakiś slice backhandowy, to nie robiło wrażenia. Magda podjęła kilka złych decyzji. Zaatakowała nie w tym momencie, co trzeba, troszkę tak na wariata. Gdyby poczekała, jeszcze jedną, dwie piłki z głębi zagrała, lepsze to miejsce do ataku, to są właśnie takie jak te kluczowe momenty. Te kluczowe momenty 2-3 się pojawiają, jak ich nie wykorzystasz, no niestety, tak jest w tenisie, jak ich nie wykorzystasz, to mecz przepada. I ktoś może mówić, ale mecz był zacięty, długi. No tak, ale się wszystko rozegrało w 3-4 kluczowych momentach. Wiesz, Anglicy mają świetne określenie, my mówimy kluczowe, oni mówią key point. No to jest dokładnie to samo, ale trudno się z tym nie zgodzić i schodziła taka, wiesz, jak osa. No nie podchodź. Do Linette ani Agnieszka, ani trener w ogóle pewnie nie podchodzili, przynajmniej z godzinę, jak nie więcej, bo było widać, że jakby miała, nie wiem, wiesz, no, kałacha, to tam było grubo. Było to czuć, to grubo. I trochę szkoda, bo wiesz, no, ogranie Andriejewej na dzień dobry w Wimbledonie otwiera ci perspektywy, masz, znika numer wysoki i ty z tego korzystasz, a wiemy, że po wejściu Radwańskiej do teamu Magda gra bardziej agresywnie, bardziej ofensywnie, gra tenis szybszy, bardziej taki nowoczesny. Wcześniej grała trochę tak bardziej siermiężnie, daleko z tyłu, na tym polegający na bieganiu, przebijaniu, takim trochę monotonnym. A w tym sezonie mamy zupełnie inną Magdę i powiem szczerze, że zasługiwała to może za duże słowo, bo wiesz, jak zasługujesz, to też musisz to wygrać. Natomiast było bardzo blisko i szkoda mi było, samej Magdy szkoda mi było, bo furtka była otwarta do czegoś naprawdę fajnego. To ja mam wrażenie, że oprócz tego, że Hubert został przełamany. Hubert został przełamany? Tak, więc, ale ma 40-15 teraz przy powrotem? podaniu Sztrufa, także może rebreak. Może rebreak tak wróci. To jak mówimy tak o tym, czego było najbardziej szkoda, to chyba jednak Magdalena Fręch, która miała z Anną Kalińską, serwowała na seta. No i tak potem też słuchałem jej wypowiedzi u Tomka Lorka, no to też o tym zwróciło uwagę, no bo 6 podwójnych błędów i punkty po drugim serwisie 45% przy 79 rywalki. I też ona rzuciła takie zdanie, Magdalena Fręch, że pierwszy set zadecydował o meczu. No i 7-6, 4-6.
6 dla Kalińskiej. Wiesz, Kalińska jest zawodniczką, której... Odłamał Hurkacz, także... Tak, to już Mogłem widzę, ci nie mówić, nie, sorry. widziałem, jest, że się... dostawić. Tak, Słuchajcie, telewizja na żywo, więc Tak, widzicie. tak. Jak Po- ktoś nie po ogląda 4. meczu, ma od nas prosto po raport. 4. Kalińska jest zawodniczką niebezpieczną, której nie można dać za wygodnie grać w tenisa. Bo ona ma nieprawdopodobnie szybką rękę. Patrz Maja na Rolandzie. No, dokładnie tak. Z tym, że tutaj akurat trochę sama sobie winna jest Magda Fręch, dlatego że Magdalena ona jest. Magdalena Tak, Magda tam, a Magdalena tu. Mówmy Bartosz Bartłomiej. poprawnie, tak. To samo imię. Dobrze, zostawmy te filmowe dygresje. Natomiast sama sobie jest trochę winna, bo nie wolno Kalińskiej wpuścić na metr do grania. Już tłumaczę, bo ktoś powie, co to są w ogóle za jakieś hieroglify mówione. To wpuszczenie do gry na metr polega na tym, że jeżeli gramy z Kalińską wymianę w takim stabilnym tempie, to tempo jest mocne, ale jest tyle czasu, że jest bardzo wygodne do ustawiania się do kolejnych uderzeń. A Kalińska z jednego kroku ma takie szarpnięcie z ręki, chyba nikt nie potrafi tak szybko się złożyć w kobiecym tenisie do takiego szarpnięcia jak Kalińska. Ona musi mieć, żeby z nią grać i mieć coś do powiedzenia i rozdawać karty, to Kalińska musi biegać szerzej. A Magda bardzo często, nawet jak miała prowadzenie w gemie czy prowadzenie w gemach, to po prostu zaczynała grać zbyt pasywnie, zbyt nawet bym powiedział obronnie na zasadzie dobra, ona zepsuje za moment. A tu się okazało, że Kalińska nie chciała psuć. I mając takie piłki, jak my mówimy w żargonie tenisowym gdzieś pod łokciem, to ona wykonuje pół kroku skręt, pivot biodrami i ma takie szarpnięcie. Przypomnij sobie, jak widziałeś ten mecz, bo ja miałem okazję obejrzeć, że strzał backhandowy Kalińskiej właśnie z takiego jednego kroku, gdzie stawia lewą nogę i jest 2 skręty potężne, biodra, barki, następował tak mocny backhand, takie huknięcie, że piłka przelatywała przez backhand Fręch o metr, a Magdalena nie była w stanie nawet się ruszyć. Tam jest taki strzał. I właśnie Kalińska jest zawodniczką tego typu, że jak ma czas, ma miejsce, nie jest goniona szeroko, no to jest niestety tak groźna, że ona może wygrać z każdą zawodniczką, nawet z Sabalenką, tylko że wiesz, no nikt z nią tak nie gra. I tutaj może mieć Magdalena do siebie może mieć pretensje, że uwierzyła, że Kalińska, która jest takim strzelcem trochę, jest bez głowy bardzo często, gdzie ona rozdaje tych punktów na prawo, na lewo. A tu nagle zobacz, trafiło na taki dzień, że może grała odrobinkę wolniej, ale jak już weszła w uderzenie i poczuła, że umie tego dnia trafiać czysto i z tego rodzą się takie potężne strzały, no to już ręki nie wstrzymywała. I wtedy Magdalena nie ma szans takiej piłki złapać, bo mało jest dziewczyn w kobiecym turze, które by takie strzały Kalińskiej mogły złapać. Co prawda Maja, tak jak powiedziałeś, Maja wybiła jej tenis z głowy, ale to była ziemia, tam był wiaterek, trochę inna przestrzeń, trochę inne prędkości, zupełnie inny tenis. Musielibyśmy popatrzeć na rewanż w wykonaniu Kalińskiej z Chwalińską, gdyby one się spotkały na Poczekamy. trawie. Może No, będzie jest szansa, okazja na i, pewno jest i szansa. tego życzymy. Tak, spoglądamy, co się cały czas dzieje. Orzer Aliasim, zwracacie uwagę, z Dawidowiczem Fokiną 5-setówka się kroi. Sinner zaczął z Shintaro Mochizukim mecz, już przełamał go w pierwszym secie, także idzie pewnie i Sinner, czy właściwie zwycięzca meczu Sztrów Hurkacz, no to w następnej rundzie ćwierćfinale spotka się z Sinnerem, więc to była nie lada gratka. No nic, musimy przejść do tego, rozłożyć ten temat główny, ten temat, który nurtuje, poruszył całą Polskę. Też ze względu nawet nie tylko na sam mecz, ale na wypowiedzi, które były ze strony Igi po tym samym spotkaniu, ale to może od ogółu do szczegółu. No bo też dzisiaj słyszałem takie stwierdzenie i bardzo mi się spodobało to pytanie Dawida Olejniczaka, które też dziś w eter rzucił w podcaście Polsatu. Co się stało z tenisistką, która była jak skała? I mam wrażenie, że to się tyczy przede wszystkim tego, że drugie sety Igi wiemy jak wyglądają, ale przy pierwszym secie Iga wraca do meczu, sama się za to chwaliła. Ostatecznie ten mecz przegrywa, ale tak jak patrzę na te 3 setowe mecze ostatnio, no to jest Iala 2-6, Navarro 3-6, Kostiuk 1-6, Svitolina 2-6, Andrejewa 3-6, no Linet 3-6, no mógłbym tak jechać dalej jeszcze, Linet 1-6, Benci 3-6, Goff 2-6, Anisimowa 2-6, Rybakina 0-6, Paulini 2-6, Navarro 0-6.
To Jala była taka Ale wiesz, dobra? i gdybym nie znał całej sytuacji związanej ze świątek i generalnie z tenisem, to jakbym posłuchał tej listy wyników, którą przytoczyłeś i popatrzył na te sety, na te gemy wygrywane przez świątek, to bym powiedział, pierwsze co przychodzi mi do głowy, to braki kondycyjne. Nie ma kondycji. Nie, ale widzisz, no to No. gdybym nie znał sytuacji i gdybym nie znał drugiego i trzeciego dna. Natomiast, bo ktoś, kto przegrywa tak regularnie, tak wysoko trzecie sety, no to jest podpowiedź, że trochę nie dojeżdża fizycznie. Że Tak, to w sumie to jest tak. pierwsze, co się nasuwa, tak? Ale obaj dobrze wiemy, że tak nie jest. Natomiast mecz z Filipinką, on miał 2-3 oblicza. I dla mnie ciężko się to oglądało, bo zbyt długo znam Świątek i zbyt wiele spotkań widziałem i tak naprawdę każdy kolejny mecz jej apetyty mamy rozbudzone, nowy turniej, nowe nadzieje i nas trochę, patrząc okiem kibica, trochę ten zimny prysznic dostajemy. I dla mnie znamienne, tak sam zrobiłem na użytek własny, patrząc, już nie wracam do tego seta, kiedy była pogoń, ona wróciła, tam ten tiebreak 2-1, sama powiedziała na konferencji, złe decyzje przy 2-1 w tiebreaku, zepsute returny w prosty sposób. Do returnów właśnie w tych prosty sposób psutych to wrócimy zaraz. Ale ja chcę jedną rzecz, dwie rzeczy są bardzo znamienne. W sposób, jaki odjeżdżają gemy, jeżeli weźmiemy pod uwagę mecze przegrane w 2 setach i w trzecich Nawet też. ten Thousand Tak. też, tak. I w jaki szybki sposób odjeżdżają gemy, to jest tak, jak przypomniał mi się słynny sketch o Andrzeju Gołocie i walce z Tysonem. Nie wiem, czy wiesz, kto był autorem tego Oj, to sketchu. powiem ci, musisz przypomnieć, za tą walkę już wstawałem, jak byłem mały z dziadkiem, ale... Sketch był taki, że bohater tego sketchu czekał na walkę w pubie, chciał się docisnąć do kontuaru i zamówić sobie piwko, ale nagle poczuł chęć odwiedzenia toalety i poszedł do tej toalety, ale że był tłum, to czekał. Jak wrócił, pusty pub był. Już było po walce. No bo wtedy 90 sekund czy Tak, ileś... Było... 50, tak, to była 1 minuta, jedna I właśnie to pierwsze skojarzenie, jak uciekają gemy. Olejniczak, tak jak powiedziałeś, Dawid dobrze podkreślił, co się stało z tą skałą. Dziewczyna, która zbudowała wokół siebie taki mit niezłomnej, wiesz, takiej ciężkiej do ogrania, bo zawsze wiedzieliśmy, że jak ktoś ogra Świątek, to musi zrobić w sposób No do ostatniej kropli krwi. do ostatniej kropli krwi, grając nawet lepiej niż potrafi. I przez długie okresy było tak, że dziewczyny po prostu nie dawały rady ogrywać Świątek, dlatego że musiały grać swoje optimum przez godzinę albo więcej. A to wiemy doskonale, jest bardzo ciężkie. Natomiast dzisiaj, jeżeli mecz z Alą, drugi set, ja poszedłem zrobić sobie coś do jedzenia, wróciłem i było 0,4. To nie to, że długo robiłem coś do jedzenia. To było szybkie. Pieczeń gotowałeś? Nie, to była szybka historia. Szybka historia. Kanapeczka, kawka, cek, patrzę 4-0. I od razu ten gołota mi się, wiesz. Mówię, dobrze, że zdążyłem. Problem polega na tym, że ostatni gem, nie wiem czy pamiętasz, No, był 11-minutowy. Tak. 11-minutowy gem. I teraz ja siadam, patrzę na tego gema i robię sobie zaraz po skończeniu taką krótką analizę i taki rachunek sumienia. I zadaję sobie sam, nie wiem czy to dobrze o mnie świadczy, czy nie, zadaję sobie sam pytanie. W którym elemencie, bo ten gem był tak długi, dużo się działo, roller coaster emocjonalny i z jednej i z drugiej strony, bo przed Alą już szansa, wiesz, ogrania Świątek po raz drugi. Też je przerażało zamknięcie tego Też meczu. Tak? była przerażona, a Iga, nie zważając na to, co robi Ala, walka sama ze sobą tak naprawdę. I zadaję pytanie, czy Filipinka ma lepszy serwis? No nie. No nie. Czy ma lepszy forehand? Nie. No. Czy ma lepszy backhand? Nie. Czy lepiej biega od Świątek? No nie. Bo ona taka kuleczka fajna, wiesz, miła, ale to nie jest bieganie. Ale to co miałem? No na pewno przebijała te piłki, tak? To co też widzisz? Svitolina miała wcześniej. Widzisz, to Liga miała z tym problem. dochodzimy do wniosku, że stricte tenisowo Świątek
z wieloma tymi, które... Chcesz kichnąć? Jak chcesz Już- kichnąć, już- wal. nie, Jak już, nie, na chwilę, to Zobaczyłem 5-4 sztrów, także dziękuję. jest na żywo, Przeszło. będzie Ale to autentycznie, dobrze, walniesz, dziękuję. odwrócisz się w kotarę pociągniesz i będzie okej, także to nie ma... To jest, Już żyję, nie przeszło. mamy kaszlaków, jak w telewizji, wiesz, w telewizji ja przynajmniej mogę się rozłączyć na moment i mogę... Tak, to prawda. I mogę, To dajcie łapę w i górę, to mogę nie prychnąć, i mogę prychnąć. I uważaj dalej teraz, bo szykuję bombę taką małą. Ona praktycznie z 80% tej stawki, którą wymieniałeś, te elementy ma lepsze. I teraz pytanie, jak ona może przegrywać, skoro jest lepsza? Tenisowo. Nie dolatuje głowa, tak, głowa nie dojeżdża. I bardzo wymowny był to twój gest. Mam nadzieję, że kamera to Jeszcze raz akurat... powtórzę. Powtórz, tak, prosimy najechać Mental. kamera główna na Dawida. Nie dojeżdża głowa. I ten gem to jest to, co się dzieje. To jest wykładnia, to jest film podglądowy dla młodych adeptów, starych adeptów, dla trenerów, dla psychologów sportu. To jest, można skleić taki 11-minutowy film i pokazać go i żeby to był przykład, co się dzieje z zawodniczką, która po pierwsze nie bardzo wierzy, jak ma grać. No właśnie, bo też te spojrzenia, to chciałem ciebie zapytać jako trenera, bo ja się tak oglądałem i zobaczyłem w połowie pierwszego seta te spojrzenia na boks. Co one oznaczają? I już nie chcę mówić, że kilka, jakby to powiedzieć, tez z boksu było po polsku, a wątpię, czy Francisco Roć tak szybko się nauczył pięknej naszej Ojczystej chciałem mowy? powiedzieć kastylijskiej mowy, to z pewnego filmu, ale pewnej polskiej mowy i no to już jest jeszcze inny etap, ale jakby no o co tu, co to ma znaczyć, o co tu chodzi, tak? Czy Wiesz, ona czegoś szuka? Czy czeka, aż się coś tam pojawi? To ja zacznę z drugiej strony, bo tak, jeszcze kończąc wątek tego filmu wrócę, bo to są dobre pytania. Nie wie, jak ma grać, nie wie, jest koniec meczu. To jest koniec meczu. To jest ostatni game 11-minutowy, ale to jest koniec meczu. To jest ostatni akcent, ostatnia deska ratunku, żeby wrócić i żeby No jeszcze tak, dalej. 3, Przecież 5. przecież tam były breakpointy, tam była szansa. Tak. Nie wie, jak ma grać, nie wie, jak ma rozgrywać kolejne punkty. Kłębkiem nerwów jest. Drive, volley forehandowy po 4 ramach, lądujący 4 metry za kortem. Coś, co Iga robi normalnie na treningu czy w innych meczach z zamkniętymi oczami. Trafia 100 na 100. Tu nie trafia nic. Gesty zniecierpliwienia, gesty zniechęcenia nawet bym powiedział. Taki może nie słynny, ale bardzo, bardzo mocno komentowany film, jak ona dyskutuje z boksem, takie ruchy wykonuje, że ten forehand, on nie idzie do przodu, gdzieś za prawe ucho leci główka. Widać, że dyskutuje z tymi ludźmi w boksie, właśnie po polsku. Pojawiają się niecenzuralne słowa. Tak, ale to akurat wiemy, bo to ja już mówiłem nie raz, nie dwa i parę lat temu i to nie jest grzeczna dziewczynka, dlatego tak wygrywała dobrze, bo to jest związane z tym, że jak jesteś, wiesz, grzeczny, miły, poukładany, to nie zrobisz wyniku. Nie. Tak. To akurat, wiesz, to dla Tylko mnie... one się pojawiają w takich momentach, gdzie rywalka też to widzi. To inna sprawa, to że inna ta po sprawa. drugiej stronie traci grunt, tak? Dokładnie, to inna sprawa. I teraz właśnie mamy na podstawie tego gema możemy wysnuć kilka wniosków, bo często w przypadku takich właśnie wyników, gdzie faworytka gra i to się nie układa, bardzo często do boksu kamera zagląda jednak, żeby pokazać reakcję trenera i wszystkich ludzi, którzy się tam znajdują. I coraz bardziej, powiem ci, niepokoi mnie mina hiszpańskiego szkoleniowca, bo ja mam wrażenie, że on... Sugerujesz, że dowiaduje się, w co wdepnął? Czy... Nie, że on bije głową w mur. Że on trochę bije głową w mur i tak troszeczkę mam wrażenie, że ma powoli tego dość. Bo, Szybko. Szybko, nie szybko. Miodowy... Wiesz, szybko, nie szybko. On, jak popatrzymy na jego pracę, Rzym. trenera pierwszego, stricte pierwszego, bo pamiętajmy, bo wszyscy mówią trener Rafaela Nadala. Nie do końca. Nie. To żeby była jasność. Nadalu jest. Film o Nadalu jest, ale za kadencji Rocha u Nadala to karty rozdawał wujek Toni.
Tak. I on był pierwszym trenerem. Od forehandu, od backhandu, ewentualnie Roach był od rozpracowywania Świetnie to jest w przeciwników. filmie pokazane, Tak. że Rocia tam Tak, w ogóle i prawie nie ma. w ogóle nie ma. Roach było, to tak jak trener piłkarski ma tam trzeciego trenera od tego, żeby tam rozrysować przeciwnika i zrobić ewentualnie statystyki, gdzie biegają szybciej, gdzie wolniej, Analiza rywala. gdzie jest dziura, tak. I on był takim. Jeżeli przeanalizujemy jego dotychczasowe dokonania trenerskie, no to nie mamy się za bardzo na czym zaczepić. Tu mówiliśmy w tym programie nieraz, prześwietlona była jego kariera, z kim grał, gdzie grał. No, ten ostatni przykład tego Francuza, Pesci Pericard, pożegnany został SMS-em. No, to on nawet się z nim nie pożegnał, tylko mu napisał, że idę do teamu Świątek, do widzenia. To jest szeroki front, Akademia Rafy Nadala, te zdjęcia z Nadalem, tak? No, No nie, no to jest dobry PR, tak? Ktoś to dobrze wymyślił, tak? Słuchaj, Że idzie nowe. Dla Akademii nowe Nadala, pracę. dla Akademii Nadala złoty strzał. Bo jeżeli przyciąga taką jednostkę jak Iga Świątek, no to akurat w chwili Te obecnej... teksty Peguli, tak? Że No to nie, no będzie wiadomo, wybuchowy tak. Duet. Ale pamiętaj, Trio. że takie akademie, nie tylko Nadala, tylko i Potrzebują takich wiele historii. innych, tak. Juana Carlosa Ferrero i tym podobnych, one żyją, tak samo w Bradenton, wiesz, na Florydzie, to też pamiętam swojego czasu, goszczona była Maria Szarapowa, będąc najlepszą tenisistką świata, albo mniej więcej tak 1-2 z Sereną Williams. Miała własną willę, własny samochód, wiesz, Meleksa, robiła co chciała, 10 sparring partnerów, była zaopiekowana tak, że nikt takich warunków na świecie nie miał. Tylko że wtedy Akademia chwali się, że u nich trenuje Maria Szarapowa i to się przekłada na kolejne obozy dziecięce, bo te akademie z tego żyją. One nie żyją z zawodników takich jak Iga Świątek czy Maria Szarapowa. To jest czysty PR, więc akurat Nadal i jego akademia bardzo mocno na tym wygrali, że Iga u nich była, porobili filmy, porobili reklamy i tak dalej. Okej, ja nie mówię, że trening był słaby, bo treningi były super, no bo jak był Roach, był Nadal, to widać było, że tam wióry lecą na treningach. Tylko my zawsze zadajemy pytania, jak długo potrwa nowa miotła, zanim wiesz, prowadzi swoje zwyczaje, swoją koncepcję grania. No tutaj Wiesz, ja czasami, Lechu, tak powiem, że herbata od mieszania nie robi się nie robi słodsza. się bardziej słodka, oczywiście. Były przebłyski, wiesz, my mamy... No dla mnie ten Rzym jedynie. Tak, były Chyba, że przebłyski czegoś nie pamiętam takiej teraz. bardzo spokojnej gry, bardzo takiej rozważnej gry, tylko że wiesz, za przebłyski jeszcze nie płacą, bo to jest taka Ale że to niby było stara prawda. światełko w tunelu, tak? Że to idzie w dobrym kierunku. Też Maciek Guczak wypisał dni przerwy, jakie były pomiędzy ostatnimi turniejami, że ich było sporo dość, tak? Bo to było 14 dni między Australian Open a Doha, 23 dni między Doha a Indian Wells, 27 dni między Miami a Stuttgartem i teraz 24 dni między Rolandem a Bad Homburg. Nie możemy na pewno powiedzieć, bo przypomnij sobie poprzedni sezon i 2 sezony, praktycznie jeden temat, czy w konferencjach prasowych był takim tematem stałym, stale goszczącym. W wypowiedziach... Przepraszam, Lechu, wiesz co, bo czat tak dzisiaj Dymi? szybki jest, dymi, okej. bo kolejny medical, tak, przy przewadze dla Sztrufa przy po 5 i żebra i plecy ewidentnie. I tu widzę, że na czacie Ale komu te żebra i No te... Hubertowi, Naszemu? tak? Tak, no to kontynuacja tych problemów, które były w przerwie i cały czas widzę, że czat tym żyje, więc też jakby patrzymy, reagujemy, no ale czekamy też, Tak. co się wydarzy i widzicie, że piszecie Magdalena Szasz, że Hubi chyba skreczuje, choć walczy, Kuba Damasiewicz znowu fizjo, także patrzymy i będziemy tutaj monitorować, także przepraszam, Lechu, że wszedłem ci tutaj, Dobrze. tutaj w głos, ale ja bym chciał nawiązać do jeszcze jednej sprawy. Widzę, że Hubert szedł z kortu teraz w ogóle. Łzy po pierwszym meczu, po pierwszej rundzie. Co tobie ten widok powiedział? No bo startowała Iga jako obrończyni tytułu, ta cała celebra z tym związana, tak, oddanie trofeum, przedmeczowa celebra, otwarcie grania, można powiedzieć, na korcie głównym ze strony kobiet, tak? No i płacz po meczu wyciągniętym 2-1 z Townsend w pierwszej rundzie, tak, obrończyni tytułu. Pamiętasz, mówiliśmy o tym meczu, że łatwiej nie będzie i jak ktoś się spodziewa takiego szybkiego... No pierwszy set, wiesz, myślałeś, że... No, ale tak. nawet po pierwszym secie wiedziałem, że Townsend, która nie ma nic do stracenia, będzie groźna zawsze i ta lewa ręka
nawet były takie momenty, gdyby Townsend miała trochę więcej ogrania singlowego, to mogło się skończyć, wiesz, w drugą stronę. To że było 6-3, chyba 6-3 było, ale tam były gemy na styku. Trochę też na szczęście dla Igi, no Townsend nie jest jakąś zawodniczką super kondycyjnie przygotowaną, z tym bieganiem zawsze miała problem. Dlatego debel. I dlatego debel jest w deblu genialna. Ale tak, wracając do tej reakcji, powiem ci, dziwna ta reakcja, nie chciałbym jej oglądać więcej, bo to nie jest fajny obrazek, jak dziewczyna, która ma 6 szlemów, która wygrała x tysięczników, która miała jakąś serię 37 zwycięstw, wiesz, znana była z tego, że jest twarda jak skała, wiesz, ten przydomek, taka maszyna zdraszyna, dominatorka, wiesz, no... Mariusz Pudzianowski w spódnicy. No, było tego mnóstwo. Aż mi to przypomniałeś faktycznie. Wiesz, trochę znowu wracamy do tego pojęcia mental i głowy, która trochę nie dojeżdża, dlatego że ja bym widział, oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, ale ja bym widział i wolałbym reakcję Igi taką, bo nie jest sztuką w tenisie wygrać mecz, jak wszystko idzie. Co nie dotkniesz, to trafiasz, wiesz, gdzie nie pobiegniesz, to jesteś na czas. Chcesz mocno, grasz mocno, slice jest slice, trafiasz, no, bajka, no poezja. To wtedy to nie ma aż takiej radości, wiesz, no chyba, że wygrywasz turniej w ten sposób, no to jest wybuch radości. Natomiast ja bym wolał po takim meczu, bo to był mecz, taka droga przez mękę trochę. I taki mecz właśnie powinien zbudować Świątek w drugą stronę, bo gdyby ona miała głowę, która już z założenia przed meczem wie, że nie gram dobrze, nie gram dobrego tenisa i nie mamy jakichś wielkich oczekiwań, ale będę walczyć jak lwica, to taka reakcja, jak to, co widzieliśmy, nie powinna mieć miejsca moim zdaniem, dlatego, że ona powinna mieć w drugą stronę reakcję. Powinna stanąć jak Jerzy Janowicz, rozerwasz koszulki, to nie, tu mnie poniosło trochę, ale coś w tym stylu, wiesz, zrobić taki gest, ścisnąć te pięści, zacisnąć szczęki, wydrzeć się na cały ten centralny kord, zrzucić te emocje, tylko właśnie w drugą stronę, pokazać ładunek emocjonalny, ale taki na plus, że udało mi się to przezwyciężyć, udało mi się pokonać mimo bardzo słabej gry, mimo problemów mentalnych, mimo rollercoastera, wiesz, stricte tenisowego, to bym chciał. A nie siedząca, płacząca dziewczyna, prawie załamana, wiesz, 25-letnia, w środku swojej kariery. O czym to świadczy? O tym to świadczy. Jaką ona ma głowę? Pytam się, jaką ona ma głowę. Rzucanie rakietą. To potem właśnie, jak rzuciła tą rakietę i szła, chyba to było na przerwę, po przegranym secie. Tak. Pokazywała, ktoś jakiś tam gdzieś miał, tylko nie wiemy, czy to trener, czy to Daria, czy Ryszczuk, bo oni, wiesz, w momencie, kiedy jest taka walka i tak słaba sytuacja, to też taki team nie trzyma ciśnienia. Już podpowiadają wszyscy. Chyba tylko Tomek Mączek siedzi spokojny. Natomiast no, każdy tam wtrąca swoje 3 grosze i Iga wchodzi w tą interakcję z nimi i widać, że ona z nimi wojuje, ona z nimi walczy, ona przedrzeźnia. No nie tak. Był ten moment. Wiesz, tego nie może być, bo jak jest ten trzeci set, to zawsze przypomina mi się Iga, czasami nawet z ręcznikiem na głowie, właśnie żeby się odciąć od emocji, idzie skoncentrowana, tu ma zeszyt w jednej ręce i idzie. Nigdy nie było takich wybuchów, niekontrolowanej złości, takiej agresji, która nie powinna mieć miejsca, bo jeszcze trzeci set zostaje. Jeszcze zostaje trzeci set do wygrania. I za dużo tej energii takiej, którą można by spożytkować na fajne, dynamiczne granie, przez takie sytuacje ucieka. Znaczy dzisiaj właśnie tak analizując, bo też patrząc na ten mecz Strufa, no to cały czas komentatorzy pokazywali, czy dodawali, że przy 2-0 dla Hurkacza Struf jest niezwykle pozytywny. Tak? Jakby się nic nie stało, że jakby ktoś ten mecz dopiero teraz odpalił, to pomyślał, że może jest pierwszy set, albo że Struf prowadzi 2-0. I widzisz, i teraz jest sytuacja, że ten Struf do meczu wraca. Oczywiście to jest tenis męski, ale no ta wypowiedź po meczu, która przede wszystkim zagrzała internet i chciałbym, żebyś też się do niej odniósł, bo nasi widzowie, których was już jest ponad 700 osób, także zachęcamy, cieszymy się, że jesteście z nami w ten niedzielny wieczór. Jak ty interpretujesz te słowa? Czy to jest granie z nami w ciuciu babkę? Niepokazanie wprost, czy słuchaj, po prostu na odwal? Przeczytam te słowa. No właśnie, bo w tym procesie właśnie. Trzeba ufać procesowi. I tu postawmy, to pewne, postawmy mały przecinek i jest ciąg dalsza tej wypowiedzi. No to jest mocne szczerze. Tak, ale ja bym chciał zinterpretować to i przedstawić naszym widzom. To jest ten proces, tak? I o co tu chodzi z tym procesem? Bo dla mnie
My jesteśmy już po połowie sezonu. Za nami są 3 wielkie szlemy. Patrzymy w kontekście świątek. Za nią są 3 wielkie szlemy. Zostaje US Open i ewentualny Masters, do którego, jak wiemy, na razie droga jest daleka. I teraz ona wychodzi i mówi, Na Indian Wells, tak? tak, W tym roku. trzeba ufać w proces. Tylko że wiesz, to nie jest miejsce, żeby podnosić sprawę procesu. Miejsce i czas to nie jest ten moment, bo jeżeli mówimy o procesie, to ja widzę taką sytuację. Jest koniec sezonu, mamy konferencję prasową, siedzi trener przygotowania, trener tenisowy, siedzi Iga Świątek i mówią w ten sposób. Proszę Państwa, zaczynamy proces, zmieniamy nasz tenis diametralnie. Dla przykładu zaczynamy od teraz grać metodą serwis volley. I ten proces będzie trwał. Czyli sugerujesz jakby co wtedy, do czego ten proces ma doprowadzić. I uważaj tak? teraz, bo to nawiązuje do dalszej części, którą za chwilę będziesz cytował. I teraz tak, my trenujemy pod taki sposób grania, będziemy grali serwis volley, zmieniamy trening motoryczny, będzie więcej dynamiki, trochę więcej siły, nie pod duże bieganie, nie pod elementy właśnie wydolnościowe, tylko skracamy wymiany, atakujemy non-stop. Nie spodziewamy się wyników, bo to jest nowy sposób grania. Chcemy zobaczyć po 3-4 miesiącach, jak to pójdzie. I sama tenisistka mówi, słuchajcie, ja się wyników nie spodziewam, bo to będzie dla mnie coś nowego. Jak to kliknie, zaskoczy, to będę tak grała do końca kariery. I to jest dla mnie... Czyli tak, co i to to za jest dla mnie proces. Jakie I to są jest... elementy tego procesu? Kiedy się zaczął? Kiedy ma się Ale skończyć? Dawid, wiesz co powinno być? W momencie, tylko że właśnie gdybyśmy obaj siedzieli na tej konferencji prasowej i ona by powiedziała, wierzę w proces, to w tym momencie ktoś, nawet może nie elegancko, powinien wstać, rękę podnieść albo poczekać na koniec i powiedzieć, Pani Igo, przepraszam bardzo, ale proszę mi wytłumaczyć, o co chodzi z tym procesem. Co to jest za proces? Czy to jest proces... Ale to jest takie słowo wytrych właśnie. Ale widzisz, ale nikt takiego pytania nie zada. Nie wiem dlaczego. Może Aha. się boją, że nie wiem, nie zostaną wpuszczeni na konferencję, cofną im akredytację, będzie Billie Jean King w Polsce, nie wejdą na konferencję, ci dziennikarze nie dostaną długopisu, czy jakiejś innej, wiesz, czy jakiegoś bidonu i tak to wygląda. Ale dlaczego nikt nie zapyta? Proszę nam wytłumaczyć, co to jest za proces. Właściwie nie nam, dziennikarzom, tylko całej tenisowej Polsce, bo dzisiaj, sam wiesz, pytań po tych konferencji już nie po meczu. O meczu by zapomnieli ludzie za 2 dni. Już by się skoncentrowali na Hurkaczu czy na kolejnych Faktycznie, Sabalence. a to będziemy mieli. A tu wałkujemy idiotyczną sprawę wywiadu. Wiesz, to też jest sprawa tych wywiadów, to też jest sprawa dziwna, bo ja mam wielokrotnie wrażenie, że te wywiady to nie przemawia Iga. To nie jest, to jest jakieś Znaczy sportowo wydaje mi się, że dzieło, trafnie wiesz? przeanalizowała mecz, który przegrała, tak? Nie? Nie Przez czuję tego, returny, nie czuję, bo tiebreaka. no Dawid, na zdrowy rozum, litości, z tym procesem, wytłumaczyłem, Znaczy, dla mnie to jest wytłumaczyłem tłumaczenie- chyba, Tak. o co chodzi z tym procesem. Jeżeli jest inaczej, bo ktoś powie, to okej, nie zna się, tak, nie ma pojęcia o procesie. Ja też przerabiałem parę procesów w swoim życiu. Kwestia to jest tylko skali, bo jeżeli mamy wątek procesu i ona mówi, wierzę w proces i mówi dalej, co masz zapisane, mógłbyś zacytować. Tak, w tym momencie to dokończę. Szczerze mówiąc, wyniki przestały mnie już obchodzić. Byłam na nich tak bardzo skupiona, że trudno tak dalej funkcjonować. Dlatego staram się po prostu odpuścić. Nie osiągam dobrych wyników, więc nie będę ich oczekiwać. I widzisz, i tutaj nie ma żadnego ciągu logicznego, ta wypowiedź nie ma sensu, tak na dobrą sprawę. Nie czarujmy się, bo jeżeli mówisz, że wierzysz w proces, a kontynuacja dalej jest taka, że nie obchodzą cię wyniki i masz w nosie, co się będzie działo na korcie, to teraz właśnie uzasadnienie tej pierwszej części wypowiedzi o procesie, ono z automatu powinno mieć miejsce, bo ta druga część wypowiedzi w tym momencie dla ludzi jest kompletnie niezrozumiała. Bo jeżeli miałbyś mi ją dzisiaj zinterpretować i logicznie wytłumaczyć, to ja się pytam ciebie, a co jest celem głównym trenowania, poświęcania praktycznie całego życia? Okej, idą za tym profity, bo jak jesteś tak wielkim, Ale musisz mieć chyba jakąś musisz mieć cel, a celem jest granie i wygrywanie. To wiesz, to jeżeli nie interesują cię wyniki, to też daje do zrozumienia wszystkim, że nie masz motywacji do pracy. Ale z drugiej strony słyszymy, że po porażkach Iga bardzo często mówiła,
będę trenowała jeszcze ciężej, jeszcze mocniej, żeby, no żeby, tutaj jest żeby, się, dalej. żeby Muszę się poprawić. zacząć pracę od początku i spróbować po prostu poprawić swój tenis. Nie jestem jeszcze na tym poziomie, ale na jakim poziomie? No widzisz, naprawdę, wszyscy ci, którzy wiesz, patrzą ślepo i wierzą w każde jej słowo, to oni też muszą się troszeczkę zastanowić, bo ja uważam, że ona jest w takiej rozsypce mentalnej w tej chwili, to tak na marginesie strasznie mi jej szkoda, bo to jest dziewczyna pracowita i ona się zderza za każdym razem ze ścianą, ale te wypowiedzi dają wyraźnie dowód, że jest duży mętlik w głowie Igi i ona tak naprawdę pomysłu na siebie za bardzo nie Ktoś ci ma. odpowie, bo też widzę takie pytania na czacie, że dzisiaj porażka Sabalenki, Anisimowa, Rybakina wypada, No tak, tylko Svitolina że wypada. oczywiście, tylko teraz pytanie, jak przegrała z Osaką Sabalenka, czy usiadła i płakała, czy wzięła torbę, poszła i potraktowała to jako kolejny dzień w robocie, jutro też jest dzień i wchodzę. Iga nie może mówić, że ratunkiem dla całokształtu, dla jej tenisa, jest podejście do treningu jeszcze cięższego, jeszcze mocniejszego. Bo ja wiem, jak trenuje Iga Świątek i tam już się nie da mocniej trenować. To nie jest tędy droga, bo to nie jest sprawa forehandu, backhandu czy serwisu. Wracamy do ostatniego gema z Ealą. Robiliśmy analizę. W żadnym elemencie Eala nie była lepsza od Świątek. Po prostu miała trochę lepszą głowę, a przez to miała większą chęć i większą determinację wygrania. Iga, jej wygranie tego meczu zeszło na plan dalszy, a na planie pierwszym, czyli te takie najważniejsze decyzje na bieżąco były skupione wokół, dlaczego nie trafiam forehandu, dlaczego return z backhandu po serwisie 90 na godzinę, ali trafiłam w metrowy out, czy w dolną część siatki. Ona nie myślała, jak ten mecz wygrać, tylko ona po prostu tak w głowie ma taki mętlik, że ona jest przerażona sposobem swojego grania, wiesz, jak ona gra w tenisa, bo takich meczów jak z Ealą, ja bym postawił wszystkie pieniądze na to, że ona z nią wygra, bo Ala tak na dobrą sprawę jest mniejsza, Ja bym postawił wszystkie pieniądze wolniejsza. na to, że będzie miała Iga więcej błędów serwisowych. Że będzie miała więcej? Bo tych błędów też było po tym, że 9. tylko wiesz co, w meczu o takiej skali napięcia, o takiej skali wartości generalnie, bo grają o wielkie pieniądze, o wielkie punkty, to czy zrobisz 3 podwójne błędy serwisowe, czy zaserwujesz 2 asy, czy grasz 20 niewymuszonych błędów z forehandu, czy 50 z backhandu, to one nie mają znaczenia, bo dobra zawodniczka z dobrym mentalem, z twardą głową, ona z tych 20 niewymuszonych zrobi 40 winerów i będzie na plusie. A tutaj jak zaczynają się te błędy, to jest taka, wiesz, równia pochyła Spirala. i leci wszystko w dół. I widać, że ona po prostu nie wie, jak temu przeciwdziałać. Ale Lechu, no to co drugi, co trzeci komentarz dzisiaj na czacie wskazuje prostą diagnozę, że winna jest Daria Abramowicz. Wiesz, I to jest zawsze wrzucane właściwie w każdym momencie, oczywiście. kiedy się Wiesz, dla tych błędy ludzi... od wielu miesięcy, może Tak, lat dla tych ludzi, którzy wiesz, oglądają tak od święta te mecze świątek, potem czytają internet i wyciągają wnioski, to rzeczywiście najprostszą odpowiedzią jest Abramowicz, to jest jej wina. Można się zgodzić, można się nie zgodzić. Fakt jest taki, że od dłuższego czasu nie dostaje, ja to powtarzam enty raz, nie dostaje narzędzi od pani psycholog, bo od tego jest psycholog. Psycholog jest po to, żeby zbudować po pierwsze pewność siebie zawodnika, żeby zawodnik wiedział, jak przeciwdziałać na korcie, kiedy pojawiają się trudne momenty. A Iga sprawia wrażenie takiej zawodniczki, która w ogóle już od bardzo, bardzo długiego czasu, jeszcze za Fiseta, nie była w ogóle przygotowana na trudne momenty. To tak wyglądało w pewnym momencie, jak się zaczęły te porażki, pamiętasz, pierwsze. Czytałem też te wyniki przed chwilą. No to jest... Tak. No kolejny Ale to czytałeś raz to się dzieje. czytałeś te ostatnie, tych kilkanaście ostatnich, a my musimy się cofnąć tak do ostatnich 3-4 miesięcy, jak jeszcze Fiset działał. To się zaczynało wtedy i zaczynało się bardzo mocno. I teraz i rolą psychologa między innymi jest to, żeby zawodnika przygotować, żeby mógł sobie radzić z porażkami po meczu, czyli żeby nie było takich reakcji właśnie z płaczem, żeby potrafił
fajnie wytłumaczyć ludziom, że zdarzają się słabsze momenty, żeby nie stawał okoniem do wszystkich i nie traktował wszystkich jak wrogów, bo chcą mu dokuczyć, czy wiesz, zrobić na złość, czy są złośliwi po prostu, bo to tak nie działa i trzeba dać temu zawodnikowi jakieś narzędzia, żeby sobie radził na bieżąco z tym. Jeżeli ja cię bym zapytał dzisiaj, co ty widzisz, czy zauważyłeś cokolwiek w trakcie meczu, kiedy ten wynik na przykład w drugim secie uciekł? Ja widzę Czy Iga potrafi coś zrobić? Przedłużyć, but zawiązać, nie wiem, pójść, Nie. Czy zakaszlać. jak najszybciej zasterować, wezwać- załadować, zakończyć punkt, zdobyć Widzisz? punkt, odciąć złe emocje, A to- tych emocji jest coraz więcej. A tych emocji jest coraz A patrzysz, więcej. z boku jest taka zła aura. A jak czas ucieka na korcie błyskawicznie, bo jak grasz dobrze, to wielokrotnie masz wrażenie, że ten z drugiej strony siatki robi wszystko, żeby cię wybić z dobrego rytmu. No pewnie nie grałeś takich Nie, meczów. nie. Ja grałem kilka takich spotkań, że naprawdę wszystko szło i popędzałem tą grę. Już byłem gotowy do serwisu. Mówię, no graj. A gościu widząc, że ja jestem w takim nastroju bojowym i wszystko mi hula, jak to się mówi popularnie, robił wszystko. Oczywiście nie było tam tych zegarów z 25-sekundowym, wiesz, timerem. Sędziowie byli, tam mówili time, ale wiesz, to łatwiej jest w trochę innych warunkach, takich bardziej bojowych, partyzanckich, trochę właśnie poprzeciągać i zagrać na nosie, bo ja już stoję niecierpliwy, chcę grać, a tamten, wiesz, struny grzebie, buty nagle sobie rozwiązał, albo jak serwuje, to odbija piłkę o but, no to musi iść po piłkę, prawda? Sędzia nie może być, zrobiłeś bezczelnie, że wrzuciłeś. Ja wiem, że on to Takie zrobił bezczelnie. cwaniactwo nawet też Dużo uważam, jest że brakuje. elementów takich najprostszych, książkowych. Ja nie mówię o jakichś, wiesz, zabobonach, że Iga ma nagle rozpalić ognisko i komunikować się Ale masz rację, językiem dymnym. Brakuje tego. Brakuje takich Właściwie rzeczy. wydaje się, że kiedy będzie pierwszy moment, kiedy nie Mhm. idzie, bo Iga w swojej wypowiedzi pomeczowej użyła takiego zwrotu, że ona jest dumna z tego, że w pierwszym secie wyszło z 3-5 na 5-5. Więc jakby tu oparła swoją dyskusję, że było już dobrze, no ale potem jak mnie trafili drugi raz, no to już i w ten return, tak, Tak. w tiebreaku. I to są takie proste błędy, że jak ktoś zna tą dominatorkę, obrończyni tytułu, no to nie wie, co się dzieje. I potem to, co mówisz, idziesz zrobić kanapki, a tu jest A 0,4. tu wracam i gołoty już nie ma. No i teraz u nas wyniesione. na czacie też postawione pytanie, czy Iga Świątek powinna zakończyć współpracę z Darią Abramowicz. Wiadomo, że to temat nośny, wiadomo, że widzowie są... Tak. dziewię- Ale powiem wiesz tak, co? 96-4, nie będę ci mówił, w którą stronę są proporcje. 96-4. Tak, no to więc to jak powiem ci tak, jakby kto jakiś polityk miał takie poparcie, to mógłby w tym kraju wszystko zmienić, konstytucję nawet zmienić, tak? Więc wydaje mi się, że no ludzie chcą odpowiedzi na pytania, których nie ma, tak? wiesz, Dlaczego tak się dzieje? My znamy tylko, ponieważ tak, od dawien dawna wiemy, że komunikacji z teamem Igi Świątek nie ma, że są wydzielane tematy, są wydzielane są konferencje i tak dalej, i tak dalej. No, Ja czasem myślę, może tak funkcjonują sportowcy na najwyższym poziomie, tak? Wiesz co, ja pomyślałem- Że do nich to jest jakaś elitarność. Pomyślałem dzisiaj o tej sprawie, ponieważ jeszcze przed Roland Garros, pamiętasz, mówiło się, Iga sama wspominała, że będzie szukała drugiego trenera tenisowego, Tak. bo Rocz nie da rady ze wszystkim, Na całym jeszcze, turze, jeszcze tak. się tam połamał Achillesa i tak dalej. Więc że on tego wszystkiego nie ogarnie. A dlaczego właśnie nikt nie zadał pytania, czy na konferencji, czy może by na dokładkę drugiego psychologa zatrudnić z zewnątrz, z drugim spojrzeniem, ponieważ Daria Abramowicz, z tego co donoszą media, z tego co widać, jakie są działania, jej rola w tym teamie, ja mam takie wrażenie, ale mogę się mylić oczywiście, trochę wyszła poza ramy i takie relacje psycholog-zawodnik. Że ona jest już trochę takim menedżerem, trochę to. Wiadomo, był jakiś konflikt z Wiktorowskim. Wiktorowski udzielił jakiegoś wywiadu, któryś z dziennikarzy polsatowskich zacytował go, że tam trochę w kompetencje właśnie trenerskie tak powolutku wchodziła. No, może to prawda, może nie. W każdej plotce jest Patrząc po tych jakieś ziarnko komunikatach prawdy. z boksu, to wydaje mi się, że to jest. To rzeczywiście tak. I teraz zobacz, skoro ona ma już tyle na głowie, to taki psycholog z doskoku pracujący ze świeżym spojrzeniem, to może nie byłoby złe rozwiązanie. Wiesz, Znaczy, dobrze, bo ja to też interpretuję to, co mówisz, że Daria jest potrzebna w życiu Igi, tak, może do zarządzania biznesowego, ale już do takiego stricte prowadzenia kariery, pomocy w tej karierze, no to wydaje się, że niekoniecznie, tak? Więc może
Ja sobie nie wyobrażam 2 psychologów w teamie, Tak. bo to jednak wpuszczenie czasami zbyt wielu grzybów do barszczu. Tylko, ale z że drugiej wiesz, strony uważam, że Ja nie dobrze myślę, szukasz ja nie tutaj. myślę o 2 psychologach naraz. Tak. Ja myślę o takim układzie, takim systemie, właśnie kiedy na przykład jest ten drugi trener tenisowy, bo Rocz sobie został, chce odpocząć, pograć w golfa i ona jedzie z kimś, nie wiem, do Ameryki daleko i podobny układ wyobrażam sobie z jakimś psychologiem właśnie takim ekstra, który no nie ma aż takich układów, nazwijmy to w ten sposób, czy takiej zażyłości już w pewnym sensie z Igą, bo przecież nie jedną, nie 2 opinie czytałem, dlaczego my tu do programu, do trzeciego serwisu nie zaprosimy psychologa. Możemy zaprosić, bo ja mam cały telefon psychologów i to najlepszych w tym kraju, tylko że zaprosimy psychologa i dokładnie dostaniemy te same wiadomości, które możemy przeczytać na różnych forach, gdzie psychologowie się wypowiadają i to całkiem nawet ostro, bez ogródek, że zatarła się granica między przyjaźnią a takim podejściem, wiesz, stricte szkoleniowo-fachowym, że tam jest za duża zażyłość, że to już nie działa, że ona nie ma na nią żadnego wpływu. To samo usłyszymy, jak weźmiemy najlepszego psychologa. Jak będzie trzeba, to oczywiście zaproszę i przyjdzie na pewno, postać ogromna. Myślę, że cały internet by czekał na takie spotkanie. No może, tak. No, bo I czat jeżeli też będą popłonie. chcieli widzowie i dadzą tam w komentarzach opinie A czy to jest możliwe? i poproszą, żeby przyszedł i powiedział. Znaczy bardziej, no dobra, myślałem o Darii, no ale faktycznie. Ale widzisz, i teraz jeżeli Rocz ma w pewnym momencie, bo na pewno Iga sama nie wpadła na ten pomysł, że bierze drugiego trenera, bo Rocz nie pojedzie tu czy tam. No też musiała z nim rozmawiać, tak? Bo dziwne by było, żeby bez zasięgnięcia języka u trenera głównego wydać na świat taki komunikat. No zgodzisz się z tym? No, to było, trochę nie ma tu logiki, nie ma sensu. Więc na pewno to było konsultowane z Roczem. I teraz jeżeli by z Darią dało się skonsultować, że Daria na chwilę sobie odpocznie, przyjdzie ktoś nowy. No były takie przez chwilę, tak nie była w Rzymie na To całym dlaczego turnieju. nie? To dlaczego nie? Znaczy, nie było Darii, Tak. ale nie było nikogo innego. Wiesz, nie wiem, bo słyszymy cały czas, że Iga działa jak chce, sama jest odpowiedzialna za ten team, ona dobiera ludzi, a jak pytana Daria w drugą stronę o te same tematy, to ona mówi, że ona pracuje tak jak chce Iga. No to teraz, jeżeli Iga pracuje tak jak chce Daria, a Daria pracuje tak jak chce Iga i popatrzymy na wyniki tenisowe, to coś się nie zgadza. No chyba, że się zgadza. Bo jak na poważnie będziemy traktowali wypowiedź, że Iga już ma w nosie wyniki i w ogóle nie będzie zwracała na nie uwagę, to za moment to co się okaże? Że ona zagra następnych 5 turniejów, przegra w pierwszej rundzie i powie, widzicie, nie zwracam uwagi na wyniki, jestem luźna, spokojna i wiesz, może to jest jakiś klucz, żeby się rozluźnić i Cieszyć tenisem odpuścić. znowu, bo ja to tak trochę interpretuję. Nie, ona tenisem się nie cieszy. Nie, no Dzisiaj to- nie ma żadnej radości z tego Jak tenisa. płaczesz po pierwszej rundzie, to jest Tak. oznaka, że puszcza ci niesamowite Tak, ciśnienie, ale tak. nie schodzi z ciebie Nie. całkowicie. Absolutnie, bo gdyby zeszło, to ale by pokonała 6-2, 6-2. A wierzysz, że Iga podejmuje w teamie najważniejsze decyzje? Na pewno nie podejmuje sama ważnych decyzji, bo team i konstrukcja teamu tenisowego polega na tym, że ci ludzie muszą usiąść i porozmawiać na wszystkie niewygodne tematy. Teraz pytanie, czy, jak to mówił Druh Boruch, są zajęcia w podgrupach, bo wiem z dobrego źródła, że bardzo często jeszcze w momencie współpracy z Wiktorowskim tam były małe podgrupy i nie do końca towarzystwo było scementowane. No nie słyszałem, żeby jeszcze taki projekt wypalił. Natomiast, Dłuższą metę. tak, natomiast, bo to na dłuższą metę to jest szybka klęska. Natomiast widzisz, my możemy tylko wróżyć z fusów, bo ja nic nie wiem o pracy wewnątrz, tylko to, co się przedostanie do mediów, to, co chce Daria, czy chce Iga nam pokazać, Ale czy mamy taką powiedzieć. diagnozę, że to, co się dzieje w teamie, w głowie, przekłada się przede wszystkim na tenis. Bo ty jesteś trenerem tenisa, no możesz to zanalizować, tak? Ja na Tylko miejscu... pytanie, czy tu chodzi o suchą taką analizę potem, czy ona gra na backhand, czy na forehand? Ale widzisz, bardzo, bardzo wiele spotkań, bo tu dochodzimy do takiego, do relacji teraz trener-zawodnik. Zostawiamy panią psycholog, zamiatamy na inną kubkę. Kto zamiatał na inną kubkę?
Boguś? Boguś. Ty lubisz te analogie Tu powiem filmowe. ci tak. Lubisz. Widzę, że Ale ja mam to Marcina samo. Dańca przypominają, jeśli chodzi o Nie, swoją to jest pierwszą dla nic tak. Ja anegdotę, specjalnie no nie mówiłem, bo nie wiedziałem, czy Marcin, Już nie chciałem doczytywać, że ale- Marcin chciałby tu takiej reklamy, ale akurat Pozdrawiamy, jak sketch był wysłuchał. genialny. Jak na tamte czasy, to był fenomenalny. I teraz wracamy do relacji zawodnik-trener. Rocz, ustalając taktykę i chcąc wprowadzić, bo on to mówił, taki bardziej spokojny tenis, wyważony, właśnie bez szarpania, bez pośpiechu. Przebłyski były. Przebłyski były. I były mecze, że nawet już tak pachniało lekkim optymizmem. Po czym niestety właśnie zdarzały się, bo optymizmem dużym by zapachniało, gdyby w ten sposób rozegrała cały turniej i wygrała turniej. Obojętnie, czy to 250, 500, wielki szlem, nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli grasz mecz, który przepychasz, już tam nogą dopychasz ten mecz, wiesz, tak jak Stausen, i są przebłyski, no to jest jakieś światełko nadziei, ale duży temat do dyskusji. To już trzeba usiąść i powiedzieć: Iga, tu było tyle dobrze, tego było za dużo, tego było za mało, dlaczego tak zareagowałaś, dlaczego wpadłaś w panikę, dlaczego była złość, rzucanie rakietą i te gesty, skoro one pociągnęły za sobą 3-4 gemy przegrane. Tego nie powinno być. I to jest dyskusja między trenerem a zawodnikiem. I jeżeli teraz zawodniczka, która po Paryżu, co mówi Iga po Paryżu? Że ona mentalnie nie wytrzymała. Przecież dzisiaj mamy proces, dzisiaj mamy brak podejścia jakiegokolwiek do wyników, wręcz odwrotnie, wręcz w ogóle lekceważenie wyników, bo ja nie gram dobrze, więc się nie spodziewam wyników, ale po Paryżu mieliśmy co? Mieliśmy Igę, która mówiła, że nie dojechała mentalnie, że ona się bardzo czuła rozsypana na korcie. I w tym momencie taka dyskusja robi się trójwymiarowa. Jest trener, psycholog i zawodnik. I dyskutują, szukają pozytywów i jakichś środków, które mają przeciwdziałać. Mamy krecz ze strony Hurkacza. Tak czułem. Nie chciałem nic mówić. Nie chciałem mówić. W pierwszym gemie 5. seta został od razu rebreak. No i teraz przy 3-2 dla Strufa, no Hubert serwował i już taki grymas na twarzy, że 0,40. 4-2 dla Strufa podszedł. Rzucił rakietą w bok i Po meczu? I to można powiedzieć na żywo, komentujemy odpadnięcie ostatniego Polaka z Wimbledonu i no trzeba przyznać, że z perspektywy meczu, no to jak rozpoczynaliśmy ten program i ktoś teraz sobie to odwinie od początku, no to nie powiedzielibyśmy, że Nie to się uwierzy. skończy, Tak, że raczej myśleliśmy, że ten tiebreak, widzisz, trochę jest sytuacja jak z Mają Chwalińską, tak? Dokładnie. Był tiebreak na 3-0, a jak się kończy 2-3, tak? I właściwie Hubert z grymasem bólu schodzi To z może kortu. pozwolisz... Najgorsza historia chyba jaka jest możliwa, że jeszcze Hubertowi. Tak. Hubert przez zdrowie kończy. Oczywiście, proszę. To tak trochę dla odpoczynku. Ja tylko przypomnę naszym widzom, że partnerem programu jest marka Jopro, producent wysokobiałkowych produktów jogurtowych, bardzo pysznych i nie zapominajcie o tym, że Jopro jest też organizatorem loterii, w której można spotkać Carlitosa Alcaraza, zadać mu kilka pytań, a link macie w opisie pod programem. Działajcie, bo my tu z Dawidem czekamy, że ktoś właśnie z naszych widzów, No jak nie, to bym powiedział. bo jak nie, to my, bo my mamy wyjściówki, Polecam, tak. wyjściówki służbowe, więc sobie poradzimy. Może zabrakło trochę Hurkaczowi, bo zmartwiłeś mnie tym przerywnikiem, wiesz, bo myślałem, że coś wyserwuje, ale wiesz, słysząc plecy, Nie, to byś widział ten grymas bólu w końcówce. to nie, plecy u i Huberta i żebra. żebra, czyli gdzieś ponaciągane właśnie od tego wyginania, mięśnie skośne brzucha też tam Wiesz, tyle wchodzą. asów jak rzucasz, No, tak? tak. To jest takie napięcie. Bo jeżeli, widzisz, to jest akurat w przypadku Chwalińskiej, bo jeżeli Hurkaczowi dzieje się krzywda od pasa w dół, kolano, czterogłowe, dwugłowe, nie wiem, pośladki, to on jest w stanie stanąć na baczność i z samej ręki, z tej swojej 2-metrowej wieży, prawie 1,96 m wzrostu, z samej ręki taki mecz, jak wynik Mai Chwalińskiej 1-1, on byłby w stanie taki mecz wyserwować. Tak. to Zaserwować co z całej siły mówię. To 230. tu po drugiej też masz tak. trochę serwbota takiego. Ale że- nie, mówimy o tym O jednym samym gemie. gemie. Ja od jednym gemie, bo Chwalińska żeby dobić to. miała gem meczowy i jeszcze jeden potem Tak, serwis tak, i tego tak, nie zrobiła. No, dwa. ale w przypadku Hurkacza to byłoby do wykonania. Natomiast jeżeli wkradły się te plecy, no to nie ma jak już. To Hubert ze swoją techniką serwowania, bo on nie korzysta, moim zdaniem, tak jak mógłby korzystać z punktu widzenia, wiesz, biomechanicznego, całego ruchu serwisowego. Fajnie pracuje te nogi, ale tam jeszcze z góry można byłoby trochę się napiąć inaczej, trochę wykorzystać lepiej te dźwignie. To tak
bo pamiętam, bo rozmawiałem, wiesz, z 10boistami, którzy są bardzo wszechstronni i oni mówiąc o Hurkaczu, to mówili, że tam jeszcze przynajmniej te 15-20 kilometrów do serwisu, zobacz, mimo to, że serwuje tak mocno, to oni zawsze, wiesz, biomechanicznie perfekcyjnie przygotowani, bo tam i skok o tyczce, i płotki, i jakieś rzuty, i w ogóle wszystko, co tylko możliwe. Mówili, że ten Hurkacz ma jeszcze rezerwy, wiesz, do serwisu. Ciężko mi sobie to wyobrazić, jak on miałby mieć te rezerwy, ale nie ma podstaw, żeby im nie wierzyć. Tak, no szkoda. 800 osób jest z nami, także dzięki. Dajcie łapę w górę. Niestety Hubert zakończył swoją przygodę w Wimbledonie na 4. rundzie i przede wszystkim najbardziej żałuję, że mógł być ten mecz z Sinnerem. To by się obejrzało, tak? Sinner, Hurkacz. Centralny kort, 15 000 ludzi. Ale dobra, no tu już prochu nie wymyślimy. No jest cała ta sonda, prawie 250 głosów, czy Iga Świątek powinna zakończyć współpracę z Darem Abramowicz. 95% tak, 5% nie. Ewidentnie to, co się dzieje po tym meczu, po tych wypowiedziach, no właściwie wydaje się, że wszyscy doradzają to samo, tak? I chcieliby zmian, bo jakby, no głów nawet tak bardziej powiedzieć. Teraz pytanie, co będzie dalej, bo ja nie spodziewam się, że będzie ucinanie jakichś głów, tak mówiąc kolokwialnie, powiedzmy ze slangu piłkarskiego, jak nie idzie drużyny, to się trenera zmienia, tak. No bo się nie zmieni zawodników, to już też było takie przysłowie, ale to na pewno nie do cytowania. Co będzie teraz twoim zdaniem? Co będzie dalej? No wiesz, rzeczywiście. No bo jak odpadasz przepraszam, że tylko dokończę, no na 3. rundzie jako obrońca tytułu, w Australii też dość szybko lecisz, no to... W Paryżu też. No to są wyniki poniżej oczekiwań i to się nie ma co oszukiwać. Iga ze swoim podejściem zawodowym do wszystkiego praktycznie, bo ona wszystko co robi podporządkowane jest tenisowi i trochę dziwnie w kontekście tego wywiadu to zabrzmi wynikom. Wiesz, no bo taka jest prawda, No, wynik jest Bogiem często, tak? Dokładnie. I wiesz, i po to trenujesz, po to się zażynasz, po to nie korzystasz z życia. Przecież Iga jest z dziewczyną, która jest ustawiona na całe życie i na pokolenia do przodu. Mogłaby, wiesz, rzucić to wszystko w diabły. Ja nawet taki fajny, czy to tweet był, czy to gdzieś indziej przeczytałem, że ona ma rzucić wszystko na pół roku co najmniej, jechać w Bory Tucholskie, zaszyć się w jakiejś chacie, zintegrować się z przyrodą, zresetować głowę, odświeżyć. Niektórzy pisali, że jakby Iga zrobiła to, co zrobiła Svitolina w zeszłym roku. Svitolina. I że to by może pomogło, tak? Ale tutaj też widzę jest propozycja, a może gdyby po prostu Iga wyszła, Iga z boksu nie wyjdzie, żeby Daria wyszła z boksu, nie jeździła na turnieje, zajęła się całą organizacją, jeśli i tak jej Iga ufa. I trochę zniknęła, żeby nie było przypinane tych porażek od razu, że to jest wina Darii, tak? To taka sugestia do ciebie. Wiesz, co ty sądzisz? Coś jest na rzeczy, bo te porażki trwają już długi czas. To jest podobny styl tych porażek i tu się niewiele zmienia. I teraz tak się zastanawiam głośno myśląc, każdy trener, każdy psycholog, bo psycholog w wypadku Igi też jest w pewnym sensie trenerem, bo mówi się o nich mental coach, czyli mentalny trener. I teraz każdy z tych trenerów też ma własne ambicje. Rocz, który siedzi na ławce, który wie, że jego kariera trenerska nie jest usłana różami i tam nie ma sukcesów wielkich, wręcz odwrotnie. Raczej są takie, powiedzmy, wpadki trenerskie. On by chciał właśnie zaistnieć na tym rynku trenerskim jako ktoś, kto prowadzi zawodniczkę z potężnym potencjałem, która wygrywa. A zwycięstw nie ma. Więc wiesz, myślenie, też jestem ciekaw. Oczywiście mogę spekulować i mogę tylko sobie sam to gdzieś analizować, a my możemy sobie tutaj dyskutować, bo w przypadku takich przegranych spotkań, przegranych turniejów, nie może być super atmosfery w tym teamie. No bo jeżeli ona jest super, to coś jest nie tak. Czy w tenisie ta porażka zawsze przyjdzie? Bo tylko prędzej czy później przyjdzie, oczywiście. Tylko jak na jakich zasadach ma ta porażka? Bo wiesz, czasami stare porzekadło tenisowe mówi tak, że przegrany mecz na swoich zasadach, zacięty, jak z Keys mecze, jak z Sabalenką, najlepsze, jak z Osaką, odwracanie tych spotkań. Tam akurat zwycięstwo, ale z Keys, z meczbola, to wyciągnięcie potem wniosków z takiego meczu daje ci dużo więcej do analizy, do
dodania do swojego tenisa, niż wygrane mecze 6-1, 6-0, 6-2, 6-2, Ale mecz z Townsend taki nie był. które są odhaczone. Ale on taki nie był, bo gdyby z Townsend była wygrana 6-2, 6-2, powiedzielibyśmy super. Miało być szybko, krótko Trochę z i Pliszkową treśliwie. tak było, tak? I No może tylko, to że nas nie. uspokoiło. Z Pliszkową to nie zapędzajmy się, bo Pliszkowa wyszła tak, sparaliżowana ze strachu, nie zgięła nogi nawet na 2 centymetry. Miała w głowie ten słynny włoski rower. Tak, Nie wiem, czy na tyle, pamiętam, tak. czy na tyle się znasz, żeby wymienić jakąś dobrą firmę włoskich rowerów. To już bardziej Nie? twoja brocha. To, Okej, wiesz, dobrze. Widziałem, No że to- ostatnio robiłeś kolarski program. Pierwszy także- Colnago, wiesz, mi przychodzi Ja do, makarony może do włoskie. głowy. Takie Colnago dostała włoskie i pojechała sobie. Natomiast wyszła bez wiary. I jeżeli dziewczyna, która serwuje najlepiej na świecie i wieje poprzeczny wiatr, a ona rzuca piłkę najwyżej też na świecie i nie trafia nic z żadnego serwisu, nie ma żadnych korzyści, zasów z piłek wygranych i ten set powinien być przegrany przez nią 6-0, bo Iga przegrała własny serwis, trochę się zagapiła, tam weszły 2 podwójne, powinno być 6-0 w pierwszym i nadal powinna być Pliszkowa sparaliżowana, to zobacz, co się dzieje. Jest ten set wygrany błyskawicznie i nagle idę zrobić kanapkę, wracam, a jest 2-0 dla Pliszkowej i serwis Pliszkowej. I No, pytam czyli się, klasyczek taki, co się dzieje. Dlaczego Pliszkowa dostaje taką szansę, że może otworzyć 3-0 w drugim secie. Dobrze, że no, tak jak powiedziałem, no Pliszkowa w tym meczu to akurat cieniem samej siebie była. Biegać jej się nie chciało, za bardzo strzelała i to w ogóle mecz, który się nie odbył. Dziwię się też bardzo wielu głosom, które hura optymistycznie podchodziły do tej wygranej z Pliszkową i już wieszczono, że jest forma, że to wraca i że teraz walec się potoczy. Może ludzie trochę chcą to widzieć. Ale wiesz, no okej. Przysłowiowy Kowalski z kanapy jak patrzy, to on może mieć takie. On może być, ale bardzo dużo głosów takich trochę w cudzysłowie fachowców było, że to już jest ten moment, że nagle nastąpiła metamorfoza. No niestety. No to słuchajcie. Daleko od metamorfozy. Jest prawie 900 osób, właściwie zaraz tą liczbę przekroczymy. Pytania. Jeśli macie pytania w temacie odpadnięcia Igi Świątek najbardziej, no bo tu jesteśmy po meczu, mamy to wszystko powiedzmy przeanalizowane, przemyślane, Jeszcze posłuchane. nie odpowiedziałem ci niegrzecznie, nieelegancko na ten co dalej, bo dalej to już cement, czyli hardcore, nawierzchnia, która preferuje Iga bardzo mocno, sposób biegania, sposób poruszania się po korcie. Mało jest dziewczyn, które potrafią w podobny sposób grać na cemencie. Jeżeli teraz w tej końcówce sezonu na bazie tego biegania nie zbuduje czegoś naprawdę takiego trwałego, to ja już nie wiem sam, co będzie, wiesz. A jedna rzecz mnie niepokoi, bo jak pamiętam Igę, miała, nie wiem, może to jest taki szczegół bez znaczenia, ale jak ja na nią patrzę, to ona też jest trochę wyniszczona nerwowo, bo jest taka bardzo szczupła, nie ma takiej witalności w sobie. Nie wiem, czy, Znaczy nie ma czy się radości, zgodzi. bo Ale ogólnie to... nie ma radości, ale to się ale przekłada patrzę na jej czasami. sylwetkę, wiesz? Niepokoi mnie ta sylwetka, bo ona jest taka bardzo szczupła jak na siebie. Pamiętam, że te serie takie, gdzie dominowała fizycznie, brzmi to może dziwnie, ale wiesz, no jak obserwujesz kogoś cały czas i masz w miarę niezłe oko, a ja podobno niezłe oko mam i to nawet nie wiem, które. Widzę, to stoi na podjeździe, to widzę, że dobre oko. I to widzę, że Iga jest taka szczuplutka, drobniutka. Kiedyś miała większą muskulaturę, kiedyś A to chyba odwrotnie powinno być. ten tonus, ale nie do końca, bo ona miała ten tonus mięśniowy taki, że nawet jak chodziła, to już ja się trochę bałem. Te przeciwniczki, one przegrywały te mecze z nią w szatni. A ona dzisiaj jest taka, jakby była, nie wiem, no to tak już kombinuję, bo mi brak pomysłów. Jakby na jakiejś diecie była, że schudła trochę, czy Ale to po prostu widzisz, to jest stres ją wykańcza. Jedno z Wiesz. dobrych pytań do takiej szerszej rozmowy, tak? Że taka analiza osoby, która się Bo wiemy, orientuje. że bycie pod stresem, bycie pod dużą presją przekłada się też na regenerację, Na na dietę. sen, na dietę, na łaknienie. To wszystko jest powiązane. To są naczynia powiązane i jeżeli ona rzeczywiście jest taka, no nie boję się tego użyć słowa, taka trochę wychudzona dla mnie, taka szczupła wręcz, za szczupła. Nie ma tej Igi takiej dynamicznej, takiego powera, wiesz, takiego, który wchodzi w wymianę z Kiss, A to z też Sabalenką. wynika chyba z pewności siebie. To może trochę brakuje takiego, wiesz, takiego właśnie na tym tle brakuje takiej mocy.
mocy, takiego powera, żeby nawet grać mocno bezpiecznie. Stąd może takie szukanie, wiesz, tego strzału z drugiej, z trzeciej piłki. I pyta się Roach, dlaczego ty strzelasz, dlaczego ty rozdajesz punkty. Wigilia jeszcze nie teraz, a ty świętego Mikołaja się święta bawisz jeszcze trochę. daleko. No. Kuba Adamasiewicz trochę pyta w tym temacie, więc rzucę 2-3 pytanie. Panowie, czemu Iga przeważnie jak idzie do siatki, to gra drive'em forehandowym z powietrza i dość często było kilka takich drive'ów forehandowych, które nie miały prawa powodzenia w tym meczu, grane też na jale i dość często ma duże problemy z tym zagraniem, a nie gra normalnym volleyem. No to jest kwestia chyba też decyzji, które nie wszystkie są dobre. Tak, to jest kwestia decyzji, ale pamiętajmy jedną rzecz, że można by starać się wytłumaczyć Igę, dlatego że ona, szczególnie w tej końcówce z Realą, miała kilka takich drive'ów, które przestrzeliła potężnie, ale pamiętajmy, że westernowy chwyt, kiedy dłoń trzyma rakietę w taki sposób, że normalny zjadacz chleba miałby w ogóle problem, żeby tę rakietę utrzymać, wiesz, w tej dłoni, w tym chwycie super takim ekstremalnie westernowym, to granie drive'em, jak jesteś trochę spięty, nerwowy, to od razu masz czytasz jak otwartą księgę. Jak ona jest luźna, swobodna, to ona zagra drive z każdej pozycji. A tu wystarczy, że z nerwów trochę zostawiła nogi z tyłu, trochę jest wychylenie, timing się nie zgadza, jest dolna rama, piłka leci w płot i ona potem boi się wręcz do tej siatki podchodzić. I rywalki zaczynają widzieć, zaczynają ściągać ją do siatki, bo wiedzą, że nie muszą mijać, nie muszą kombinować w korytarzach metrowych, 1,5 metrowych, bo to się wiąże z ryzykiem popełnienia błędu. Dają jej po prostu pograć, a patrząc na to, jak ona przy tej siatce się zachowuje, można odnieść wrażenie, że ona się odbija od tych piłek. Ona nie gra klasycznego woleja z prowadzeniem. Okej, no jak jest taka piłka metr nad siatką, gra forehandowy wolej i ma pusty kort, to zagra. Ale natomiast wszystko, co trzeba grę poprowadzić i zmieścić, żeby to był ten wolej tak zwany przygotowawczy, podkończący wolej, no to tu jest panika i tutaj dziewczyny już nawet nie kombinują. Dają jej grać po prostu. I wiesz, i w większości wychodzą zwycięsko z takich akcji, bo jeżeli proporcje są, że ona wygra 1, a przegra 4, no to wiesz, matematyka jest prosta. Gasowski pyta, co się stało, właśnie to o tym trochę też wspomniałem, z serwisem Igi, że popełnia aż tyle podwójnych błędów. Psychika czy twoim zdaniem zmiana w technice? Dla mnie technika ta francuska ze skróconym zamachem to nie jest najlepszy pomysł, no ale to jest moje zdanie znowu tylko i można się z tym nie zgodzić. Wiktorowski to zmienił. Chciał serwis, który będzie pewny. Chciał wyeliminować błędy timingowe związane z wiejącym wiatrem, słońcem i tak dalej. Skrócił ten ruch z pełnego, bo był problem, żeby skoordynować zejście nogami i po lądowaniu tam był problem, czyli to było takie maksimum efektów, minimum nakładów, bo mniej więcej to tak wygląda. Tylko że ten serwis na przestrzeni ostatnich lat, od tych pierwszych zmian wprowadzonych przez Wiktorowskiego, nie ma takiej nie ma takiego stałego schematu ruchowego, bo tu widzimy co chwila, coś się zmienia, a to załamany nadgarstek, a to łokieć gdzieś idzie, a to stopy zwracają się obie w przeciwnym kierunku do serwisu, czego nie może w ogóle być, bo tutaj znowu biomechanik by normalnie, wiesz, zgrzytał zębami. Sprawa z tym biomechanikiem, powtarzana po raz enty też. Dlaczego nie weźmie się biomechanika, żeby sprawdził ten serwis? Wykorzystać, przecież duża dziewczyna, 176 wzrostu, siła jest. Dlaczego ten serwis nie jest tak skonstruowany, żeby on trafiał regularnie? Nie 190, tylko 175, ale żeby był powtarzalny. Bardzo dużo detali, bo ja akurat zwracam na to uwagę, bardzo często patrzę na zawodnika, jak gra na meczu tenisowym, tylko na niego. Wtedy wszystkie zmiany widzisz, bo jak śledzisz wymianę, to widzisz grę, a nie widzisz zawodnika. I Iga przy tym serwisie bardzo często z turnieju na turniej a to stopy są równolegle do linii, a to są cofnięte, a to prawa wychodzi ponad lewą, albo gdzieś stawia z boku. Bardzo dużo jest małych detali, które się zmieniają ciągle. Nie ma takiego jednego standardowego ruchu, który się nie zmieni, choćby nie wiem co. Nie wiem, czy ktoś nie zwraca na to uwagę, czy Roach mówi, dobra, wprowadź serwis i masz na tyle dobre bieganie. No to będzie ten proces się nigdy nie skończy, jak to tak będzie. Żebyś wiedział. O, może być tak, że wiesz, śmiano się kiedyś, była taka rumuńska szkoła, to tak bardziej na zasadzie rozluźnienia atmosfery i dowcipu, było takie powiedzenie, rumuńska szkoła tenisowa, odpal i zapomnij, bo te Rumunki
grały tak, były niewysokie, to między innymi tak Halep grała, potem to zmieniła. Wrzucały byle co, byle pod górę, że z wysokim kozłem, żeby ci nikt nie zrobił krzywdy returnu, skakały do okopu 5 metrów dalej i słuchaj, rzeźbiły do śmierci. Więc to... A Iga, zobacz, dziewczyna z taką dynamiką po lądowaniu, co robi? Ucieka 3 kroki do tyłu. I teraz pytanie jest, czy to jest brak wiary w to, że ten serwis przyniesie krótki return do zabicia, bo jak przyniesie, to znowu z tych 3 kroków w tył trzeba zebrać się bardzo szybko i biec, żeby piłkę zabić lub zaatakować, czyli strata energii, strata czasu, możliwość zagrania nieczystego, uderzenia nisko gdzieś z nad ziemi tym forehandowym chwytem westernowym, kolejne ryzyko, bo to niesie za sobą ryzyko taka akcja. Dlaczego po lądowaniu tej akcji nie idzie do przodu? Ano dlatego, że ma stopy tak, a nie inaczej ułożone. Proszę zwrócić uwagę, jak ktoś ma ochotę, niech popatrzy na serwis Igi, jak ma nagrany materiał, niech sobie odtworzy powoli w zwolnionym tempie, wypisz, wymaluj czarno na białym. Ale jeżeli jemu to nie przeszkadza, jeżeli ten serwis ma być trafiony, a resztę ma zrobić spokojna gra z tyłu kortu, taka właśnie bez błędów, cierpliwa, to ja jestem też jak najbardziej za, bo tu kwadratowego koła nie ma co wymyślać. Ale jeżeli to wszystko przestaje funkcjonować, to właśnie wtedy przydałby się dobry serwis, który by otworzył drogę a to do zabicia z drugiej piłki, a to do przejęcia inicjatywy i takiej większej pewności siebie. I as by się trafił od czasu do czasu, ale na pewno nie przy tych układach. Asów bardzo mało. Wiesz co, nie wiem, czy do ciebie dotarło to, co te doniesienia The Tennis Podcast, gdzie tutaj wychwyciłem, że kiedy Roć pracował z Raducanu, to bardzo dużo mówił. Teraz nie mówi z prostego powodu. Nie dostał na to zgody. Nie, wydaje mi się, że to trochę bzdura, no bo jeżeli... Ale The Tennis Podcast, że tak powiem, no chyba nie jest tym naszym bagiem do końca, nie. tak? Bo tak w cudzysłowie oczywiście. nie wierzę w to, bo gdyby Roach dostał taki zakaz odzywania się, jakiś, no jak to brać w ogóle do siebie? Limit słów dostał, że co? Może 3 razy się odeznie? To bzdura jakaś kompletna, bo trener tego typu mówi, ja nie mogę się odzywać, okej, dobra, to zabukujcie mi bilet albo sam sobie zabukuję, lecę do domu, zagram w golfa, bo tu nie ma sensu moja praca. Nie, to jakaś bzdura kompletna. Nie wydaje mi się. Znaczy tu widzę takie typowe porównanie. Wiesz co, jest taka możliwość, bo to jest jedna z wielu możliwości, taka ewentualność, którą możemy brać pod uwagę, że on w pewnym momencie też jest bezradny. Już? No jak już? No mało ci? Weź przeczytaj jeszcze raz tą listę. No okej, to prawda, mało ale ci? wbrew pozorom wydawało mi się, że ta zmiana trenera nie była aż tak dawno. Jeszcze czytaliśmy tych dni odpoczynku na pracę. Było dużo. Tylko to wiesz nie było co? tak, że wskakujesz do pociągu, który jedzie i musisz go naprawiać. To racja, Może trochę. tylko że cierpliwość ludzka ma swoje też granice. I jeżeli on ma 1, 2, 3, 10 mecz, gdzie ustalają pewne rzeczy i to nie dojeżdża do mety bez względu na wynik. Tylko nawet jak ona wygrywa mecz, ale wygrywa w zupełnie innym stylu, strzelając, wiesz, mając trochę szczęścia, przepycha te mecze, to on nie może być zadowolony. No piszecie tutaj, To nie może być zadowolony facet tego typu. No, Dawid, nie po to przychodzi. Por favor, tak? por favor. No tak, nie, bo to, nie wiem, bierzesz Mercedesa, a ten Mercedes tak jeździ. Nie chce jechać. I do mechanika chyba trzeba iść. Wiesz co, no cały czas widzę, że też kolejny komentarz Artur Kowalczyk. Zobaczcie, jakiego trenera miał Iga odbudował Osakę. I teraz znowu może wygrać Szlema, Angelo Tomasi, Wiktorowskiego żal. I teraz powiem ci, przed chwilą widzieliśmy, że Osaka, to już wspominaliśmy, ograła Sabalenkę w 2 setach. I Naomi Osaka dostała pytanie po meczu i wskazała na Tomasza Wiktorowskiego, to ten wielki Polak. Ale wielki, że wysoki, czy... Nie, i wskazała, że dzięki niej dzięki niemu forma na kortach trawiackich, zbliżenie na pana Wiktorowskiego, on tylko okejka, łapka w górę. No i jakby, wiesz, to są takie obrazki, które dzisiaj polskiemu kibicowi, no to zawsze mówią, jak ktoś, kto był gdzieś w jakimś projekcie, i za chwilę gdzieś z kimś innym odnosi sukces, a tu masz to, co masz, taka aura, która, mówię, no jak kibic sportu by na to spojrzał z boku, to trudno się zakochać w tym, co robi Iga. Tak, Tak, absolutnie. Wiesz, sprawa z Osaką jest o tyle trudna dla Wiktorowskiego. On wszedł na taki trochę nieznany teren. Były pytania, czy zaakceptuje to, co tam się dzieje, czy Osaka zaakceptuje jego działania. Docierali się dosyć długo.
tam nie ma spektakularnych sukcesów na miarę wielkiego szlema czy wygrywania tysięczników. Jeszcze. I kto wie, może po tym dzisiejszym meczu z Sabalenką będziemy świadkami rzeczy Muchowa teraz, tak? wielkie. No Muchowa. No wydaje się, że no Muchowa z takim swoim graniem w kratkę przy tak dobrze grającej Osace. Kto twoim zdaniem jest faworytką tego meczu? Muchowa Osaka? Nie, Osaka, jak najbardziej. Osaka, dlatego że Wiktorowski ma jedną rzecz, która bardzo pasowała do charakteru Świątek. Świątek zawsze trenowała mocno i zawsze lubiła dyscyplinę na treningu. Pamiętasz finał Bad Homburg, nie? No pamiętam, tak. Natomiast Ale tam Osaka miała problemy zdrowotne, bo się w drugim secie wycofała. Tak? No wiem. Osaka nie jest grzeczną dziewczynką też, żeby nikogo nie zmyliły te konferencje, ten taki łagodny ton głosu i tak dalej. To jest kawał zarazy, bo to z niejednego źródła wiem, że ona tych poprzednich trenerów to doprowadzała czasami do białej gorączki. Też dziewczyna po przejściach. I teraz tak, jeżeli charaktery się dotarły i zgodziło się, bo wystarczy, że w takim teamie zawodnik, trener znajdziesz 2-3 wspólne mianowniki. I to wystarczy. Nie musisz kogoś, kochać matczyną miłością i nie wiem, nie muszą ci się podobać stroje, w których Osaka wchodzi na kort. Nie musi ci się podobać tego, że ona na przykład nie je makaronu, a ty byś chciał, żeby ona jadła. Nie, to nie ma kompletnie znaczenia. Znaczenie ma to, że ona się na korcie dobrze czuje, akceptuje jego metody treningowe i on w drugą stronę ma ten sam odzew, czyli ona akceptuje ciężką robotę, bo oboje są zadowoleni z wyników. Oni prawdopodobnie sobie założyli od początku tej pracy, że to nie będzie droga na jakiś mega szczyt, bo Osaka, kto wie, może ten szczyt, kiedy wygrywała te wielkie szlemy, kiedy naprawdę grała genialnie, może tego więcej nie powtórzyć. Ale akceptuje to, że dzisiaj gra z Sabalenką, wygrywa 6-2, 7-6 i może zrobić rzeczy wielkie w Wimbledonie. Ona nie ma wielkich oczekiwań, że wygra wszystko, bo Wiktorowski to czarodziej. Przyszedł, różdżka, zaczarowany ołówek i są zwycięstwa. Nie, bo dzisiaj konkurencja jest tak potężna, a Osaka, która miała przerwę, miała po macierzyństwie, jest po różnych innych dziwnych przejściach. Gdyby tego może nie było, to by była inna Osaka. Ale nie, dzisiaj pracują razem, akceptują się nawzajem i to jest... I znaleźli porozumienie, znaleźli wspólny język. No to Paweł Morawa 3-7-60. I to chyba będzie puenta tej dyskusji końcowej. Wiktorowski wprowadzał spokój w teamie Świątek. On wprowadzał spokój w teamie Świątek poprzez żelazną dyscyplinę. Bo Iga, nie wiem czy pamiętasz, taki mecz, który przegrała z Ostapenko, kiedy Wszystkie przegrała. No tak, ale ten jeden był taki wysoko przegrany set, chyba do 1 w US Open, gdzie Wiktorowski na początku seta rzucił uwagę, że nie grasz tak jak ustaliliśmy, nie robisz tego i się do końca meczu nie odezwał. I było widać, że jest tak wkurzony, że najchętniej by wziął torbę i poszedł. I Iga trochę grała jakby przeciwko założeniom, jakby trochę na złość, bo tam zaczęła strzelać, dziurę w korcie chciała zrobić, dziurę w płocie, chciała przebić siłowo Ostapenko, która grała koncertowo. I ona grała trochę przeciwko Ostapenko, przeciwko samej siebie, przeciwko Wiktorowskiemu, jakby mu chciała zrobić na złość, ale Wiktorowski po meczu, tak przypuszczam, i potem powiedział na konferencji prasowej, nigdy nie owijał bawełny. Była gorsza, grała to słabo, koniec, do widzenia, zero spekulacji. I to mi się podoba. Ja na przykład jeszcze nie przypominam sobie jakiejś konferencji czy wypowiedzi Rocza, który by usprawiedliwiał, uzasadniał dłuższe, głębsze wypowiedzi na temat meczów Świątek, dlaczego przegrała, dlaczego wygrała, czy się trzymała. Ja w ogóle tego nie widziałem. No, dlaczego tego nie ma? Wiktorowski potrafił to zrobić. Potrafił powiedzieć w krótkich żołnierskich słowach, była słaba, była beznadziejna wręcz, nie trzymała się planu taktycznego, sama sobie winna jest. I ona widząc taką postawę, to już oczywiście nie ma kontynuacji, ale więcej takiego meczu już jak ten z Ostapenko, ta końcówka już więcej nie było. Bo jak przegrywała, to krew, pot i łzy. To tam ta, która wygrywała ze Świątek w tamtych czasach, w następnej rundzie dostawała 3 gemy na krzyż, bo nie miała siły ruszyć ręką ani nogą. Tak kosztowne były wtedy zwycięstwa ze Świątek.
I tak mi się też wydaje, że zakończymy tę dyskusję takim też wpisem Norberta Adamczyka, stand-up, dodaje nasz widz, taki ma nick. Przykro, bo Iga nie jest tą zawodniczką, którą pamiętam. Iga ufa procesowi, ale ja do dziś nie wiem jakiemu. Także trochę No to widzisz, są to czyli jak zbieżne z tym, co mówiliśmy. Słuchajcie, idziemy na Brazylia, I Norwegia. przypomnijmy jeszcze, że, Wspominam, że, tak. że Jopro jest partnerem programu. Przypominamy o tym nie od dziś. Carlitos Alcaraz jest ambasadorem Jopro, a Jopro wysokobiałkowe produkty jogurtowe produkuje, pyszne zresztą. I o loterii pamiętajcie, bo my tu z Dawidem cały czas liczymy na to, że ktoś z naszych widzów wygra w tej loterii spotkanie z Carlitosem Alcarazem, zrobi być może jakieś 2-3 zdjęcia i może gdzieś na mediach społecznościowych będzie, że No to pięknie, dzięki nam, dzięki programowi właśnie. Link w opisie jest. Link w opisie jest, tak. Jakbyście chcieli skorzystać, to zapraszamy bardzo mocno. No to co? Omówiliśmy niestety, zaczęliśmy program, był jeszcze Polak na Wimbledonie, kończymy już. Bez Polaków. Już bez Polaków. No, Myślę, niestety. że spotkacie się tutaj panowie po... A, Kasia Peter jest jeszcze, no tak. No, ale Kasia to, Peter gra. to warto wrzucić, ale powiedzmy, no to nie jest ten pierwszy taki mainstream, na którym my tutaj też się zajmujemy. To co, łapeczka, bardzo dziękuję za to Łapeczka, podsumowanie. tak. Łapeczka w górę, bo prawie was było pod 1000 podchodziło, więc dziękujemy, że byliście z nami. To był podcast, trzeci serwis. Bardzo miło mi się, Lechu, dzisiaj ciebie słuchało. Mam nadzieję, że naszym widzom też. Także co, dobrej niedzieli, dobrego tygodnia i widzicie się pewnie z Karolem Stopą, bo też były pytania po... Mam taką nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Wyjątkowo fajnie zapowiada się jeden i drugi turniej. Renesans po Paryżu Sinnera, bo jak ten gra dobrze, to jest na co popatrzeć, ale nie sam Sinner. A u kobiet roller coastery odpadły, wszystkie najlepsze, wszystkie faworytki. Zobaczymy, To jest też kto niesamowite. paterkę podniesie w sobotę, a kto puchar w niedzielę. No to wszystko na antenach trzeciego serwisu będzie skomentowane na pewno. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Dziękujemy. Dawid Dobraż, Lexidor. Dobranoc. Partnerem odcinka jest marka Jopro, producent pysznych, wysokobiałkowych produktów jogurtowych. Chcesz wygrać spotkanie z Carlosem Alcarazem? Kliknij link w opisie pod filmem.